Dzień dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie na kolejnym live'ie sklepu zielonekoty.pl. Jak zwykle w środy, bo tak przypominam na wszelki wypadek, że my się spotykamy w środy prawie we wszystkie. Bardzo rzadko się zdarza tak, żeby live'u nie było, no ale czasami się tak zdarza, szczególnie jak są jakieś święta, wiecie, albo czas urlopowy i tak dalej. Ale tak generalnie w środę o 19:00 na Facebooku i na YouTubie sklepu zielonekoty.pl odbywa się live. Te live'y są różne, na różne tematy, staramy się dopasować do naszej klienteli, że tak powiem, wspaniałej i cudownej, która jest bardzo szeroka, bo my też bardzo dużo różnych produktów mamy u siebie w sklepie. I tak, i powiedziałam, że na Facebooku i na YouTubie ze sklepu zielonekoty.pl, ale dzisiaj jesteśmy jeszcze w trzecim miejscu, testowo, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Dzisiaj naszą główną gwiazdą jest Ewa Argalska. Cześć Ewa. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. No i w związku z tym, że właśnie testujemy nową rzecz, bo staramy się też, wiecie, rozwijać troszkę i lubimy takie różne ciekawostki, no to jesteśmy też jednocześnie na YouTubie Ewy. Tak, powinniśmy, ja właśnie sprawdzam. Tak, inspirowane uczuciami. Myślę, że jesteśmy, bo widziałam jakiś komentarz właśnie z YouTube'a Ewy. Tak, tutaj ja mam sprawdziłam, działa, bo na telefonie mi się nie wyświetlało, ale na komputerze poszło, także jest ok. No to jest ok. No a jak Ewa, nie mówię, że to jest jedyny temat, bo różne tematy tutaj Ewa nam przedstawia, ale wiadomo, że te ręcznie robione kwiatki z tkaniny to jest coś, w czym Ewa jest po prostu świetna i od wielu lat te kwiatki tworzy. Kwiatki tworzone własnoręcznie przez Ewę możecie kupić u nas w sklepie, możecie też je kupić u Ewy, ale wiadomo, że my wolimy u nas. Ja lubię dla was robić, bo robię ich dużo naraz. No, to wtedy szybciej, fajniej idzie. Tak. Także kwiatki możecie kupić, ale możecie też je robić samodzielnie, podobne, inne, mieć większą satysfakcję z tego, że zrobiliście je samodzielnie. To też jest ważne bardzo w rękodziele. Także dzisiaj kolejny live z tego tematu. Dzisiaj skupimy się na różyczkach. Tego jeszcze nie było. Nie, tego jeszcze nie było. Bardzo chcieliście różyczki. Nie są to może dokładnie te same różyczki, które kiedyś robiłam, ale są też właśnie w takim stylu bardzo takim delikatnym, są pofarbowane. Oczywiście jak zawsze pewnie będę miała problem z ostrością. Musisz chyba wykrojniki zasłonić tak trochę ręką. One tak mi tu trochę, w ogóle tu zrobię sobie tak, wiecie, pustotą, że wtedy mi to wszystko złapie tak ładnie, jak powie. O, jest pięknie, teraz idealnie, jak nie ma nic w tyle, to jest najlepiej. Także takie delikatne różyczki sobie dzisiaj zrobimy. Myślę, że na listki też troszeczkę czasu wystarczy. No i muszę oczywiście wytłumaczyć, no bo jesteśmy dzisiaj w składzie dwuosobowym, zazwyczaj jesteśmy w składzie trzyosobowym i ja z tego wrażenia i z tych nowości i w ogóle nie przedstawiłam. Więc dla tych, którzy nie wiedzą i na przykład przyszli z kanału Ewy i w ogóle nie wiedzą, co tu się dzieje, to ja nazywam się Anna Iwanowska, czyli Anai, i zazwyczaj jestem moderatorem tutaj tych naszych live'ów. Czasami jestem też tą tworzącą gwiazdą, ale to częściej jestem moderatorem i zazwyczaj z nami jest jeszcze Krystynka, która nam podrzuca linki i zabawia tutaj swoim absolutnie fantastycznym i jedynym w swoim rodzaju poczuciem humoru, ale Krystynki dzisiaj nie ma. Krystynka ma dzisiaj wychodne, a poza tym, słuchajcie, muszę wam to powiedzieć. Krystynka wczoraj ratowała sąsiadkę z pożaru o 22:30. Więc Krystynka dzisiaj potrzebuje zdecydowanie, wiecie... Zdecydowanie odpoczynku. Zdecydowanie odpoczynku, tak. Także dzisiaj musimy sobie radzić bez Krystynki, więc ja będę działać na dwa fronty. Będę was zabawiać, podrzucać linki, wyświetlać pytania, no wszystko naraz. Widzę, że tutaj Jowita pisze: Ewa, zapowiadałaś, że mnie zaskoczy wykrojnik, którego użyjesz, a mi to w sumie na ten wykrojnik z Craft Passion wyglądało, bardzo go lubię. A widzisz, bo ja tutaj parę osób zaskoczyłam, bo były do mnie wczoraj pytania, jakiego wykrojnika użyjesz do tych kwiatków? I każdy tak, ojejku,
A ja go mam i on leży, nawet nie rozpakowany, także wiecie, ja też go w sumie odpakowałam, bardzo długo go nie używałam i tak sobie pomyślałam, że właśnie fajnie do takich łyżeczek się sprawdzi, bo ja przyznam szczerze, że dawno już z wykrojników nie korzystałam, więc stwierdziłam, że czas coś w końcu z tych wykrojników na nowo potworzyć, bo do tej pory, wiecie, zawsze te moje płatki brałam, które są też dostępne oczywiście w sklepie. Dla tych, którzy wykrojników nie mają, to jest świetna opcja. Jeżeli ktoś wykrojniki ma, posiada maszynkę, no to można sobie wyciąć tak naprawdę dowolny kształt tego płatka z tkaniny. Ja tu zaraz odpowiem na następne pytania, ale oczywiście dziękuję Italia za to, że tutaj czuwasz. Oczywiście, że będzie dzisiaj kod. Zawsze na naszych live'ach jest, słuchajcie, tak zwany kod rabatowy, czyli taki uroczy kotek, który pojawi się na ekranie 3 razy. Za każdym razem będą tam przy nim literki. Jak sobie spiszecie wszystkie te literki, to będziecie mieli hasło, kod rabatowy do naszego sklepu. Ważna uwaga, te hasła zawsze są bez spacji, po prostu literki jedna po drugiej, nawet jak to są jakieś, wiecie, słowa, które wy normalnie byście zapisali osobno, to zawsze to jest bez spacji pisane wszystko razem. I zawsze to jest na inną kategorię czy grupę towarów. Dzisiaj myślę, że się niektórzy z Was mogą ucieszyć. Jest to dość powiązane z tematem dzisiejszego naszego spotkania. Kod rabatowy da Wam 8% zniżki na produkty z kategorii wykrojniki i foldery, czyli wykrojniczki między innymi do kwiatków, a tutaj ważna uwaga, bo u nas ten dział wykrojniki i foldery jest podzielony na takie podkategorie i jest osobna kategoria, która nie powiem Wam dokładnie jak się nazywa, ale wykrojniki do wycinania kwiatków, czy kwiatki i listki, coś takiego. W każdym razie możecie tam, jeżeli interesują Was tylko i wyłącznie takie wykrojniki, to możecie po prostu sobie pójść do tej małej podkategorii, znaczy małej, dużej, kilkadziesiąt produktów tam się znajdzie, nie? I skupić się tylko na nich, ale zniżka obowiązuje na wszystkie wykrojniki, które mamy w sklepie i oczywiście działa do końca tygodnia, jak zawsze do niedzieli do północy. A poza tym druga ważna uwaga, będą do rozdania 2 kupony, każdy o wartości 100 zł na zakupy w naszym sklepie. My je rozdamy pod koniec transmisji. Ja po prostu wybiorę 2 osoby, które mi się jakoś rzucą w oczy w trakcie transmisji. Można się rzucić w oczy udostępniając na przykład na Facebooku, zadając fajne pytania, miło komentując, wiecie, no tak pozytywnie się rzućcie w oczy, jakby co. No, także to tyle z mojej strony. No, ja powiem, że bardzo kuszący ten rabat, bo kategoria jest naprawdę ogromna, a ja dzisiaj będę korzystała z 2 podkategorii, już tu sobie otworzyłam specjalnie w sklepie, żeby wiedzieć, jak one się nazywają. To są wykrojniki, płatki kwiatów, to jest jedna kategoria i tam macie aż 48 produktów, więc naprawdę jest z czego wybierać. I druga kategoria to są wykrojniki, listki, rośliny i tam jest 149 produktów, więc jest tego naprawdę mnóstwo. Już pokazuję, co ja mam tutaj przygotowane. Jakie wykrojniki? Ja właśnie odgrzebałam sobie ten wykrojnik Craft Passion. To jest taki wykrojnik z 3 płatkami, one są takie ładne tutaj pofalowane i on występuje w 2 rozmiarach. Jakby mamy dwie różne jakby paczki wykrojników. Jedna jest taka, że mamy właśnie 3 i ja będę korzystała z tych 2 mniejszych. Z tego dużego w ogóle nie używam, bo wtedy ta róża wyszłaby taka naprawdę bardzo duża, a no wiecie, my najczęściej te kwiaty wykorzystujemy gdzieś do kartek, w jakichś kompozycjach, w albumach, więc no tam mogłaby być ona troszeczkę za duża. I druga wersja tego wykrojnika jest taka, że mamy 4 kwiatuszki i tam są jeszcze 2 takie maluchy. Ja mam tu troszeczkę inny, starszy też wykrojnik z Craft Passion, ale wzięłam go celowo, dlatego że chciałabym też Wam parę słów powiedzieć na temat wycinania. I jak widzicie, tu mam wykrojnik, który jest pusty, a tutaj jest wykrojnik, który jest pełny. I o co tutaj z tymi wykrojnikami chodzi? Na pewno łatwiej wycina się w takim pustym wykrojniku, bo jak weźmiecie sobie 2 warstwy materiału, to bez żadnego problemu wytnie Wam ten materiał, natomiast jak już mamy taki pełny, no to tutaj czasem różnie bywa, zdarza się, że nie docina, chociaż wykrojniki właśnie z Craft Passion są bardzo dobrej jakości i raczej z nimi takiego problemu nie powinno być, ale ja też mam na to jakiś tam swój sposób.
Ja jak wycinam właśnie materiał, to po pierwsze zawsze sobie biorę 2 warstwy. Ja dzisiaj mam tutaj tkaninę usztywnioną białą i zieloną. Taka zieleń delikatna, troszeczkę mi tutaj widzę, że kamera delikatnie przekłamuje, bo ona jest taka bardziej żywa w realu. Bardzo jest zbliżona do koloru Distressa, którego też dzisiaj będę używała. To jest ten kolor. Oczywiście nie wymawiam tych nazw, bo dla mnie to są łamańce językowe. Guild Paint. No właśnie, no, Ania zawsze to pięknie mówi, więc tak, to jest taki fajny... Ale też fajny... ze stresem. Też ze stresem mówisz, ale tak wiesz, tobie to tak fajnie, ładnie wychodzi zawsze. Drugi kolor to jest... Bundled Sage. Właśnie. Też świetny do barwienia, szczególnie listków. I tak, ten na 100% jest dostępny, Distress Ink. Z tego inka nie ma, jest Oxide. Oxide jest taki intensywniejszy, da Wam troszeczkę inny efekt. Ja osobiście do kwiatów jednak wolę inki niż oksajdy. I trzeci, ja zakładam, bardzo... przepraszam Ewa, że Ci przerwę, ja zakładam, że on jest dostępny, tylko może być dostępny w małej wersji, w zestawie. Tak, właśnie w tych małych się wyprzedał też. Okej. No, dlatego tam linku nie wrzuciłam już do tego Oxida, ale można sobie też spokojnie tam, wiecie, wyszukać. No i trzeci kolor, zdajemy to mi pewnie wyostrzy wtedy, różowy, mój też jeden z takich ulubionych. No. Wszyscy chyba widzą, mam nadzieję, że widać ten kolor, nazwę. O, jest. Tak, to jest Kitsch Flamingo. Dokładnie. Bardzo ładne. Także to takie 3 kolorki na dzisiaj. I jeszcze jedna rzecz, bo przy kwiatach dzisiaj nie będę korzystała z tych szczoteczek takich do tuszowania, więc jeżeli macie uzupełniacze, to też można wykorzystać uzupełniacze. Ja mam tylko 2 kolory, mam niebieski i mam brązowy, więc róże chcę zrobić różowe, więc chciałam Wam tylko powiedzieć, że można też wykorzystać właśnie te uzupełniacze do barwienia. Jak będę barwić, to o tym za chwilę. I jeszcze temat wycinania i jak sobie poradzić, jak nam nie chce wycinać maszynka, jak coś nam nie docina, a chcemy zrobić 2 warstwy materiału naraz. Jak widzicie, moja płytka jest mocno zużyta, nawet powiedziałabym, że bardzo mocno, ale daję radę. Już nie wymieniam jej na nową. Ja tutaj włożyłam sobie kartkę z papieru Xero. Złożyłam ją na pół i włożyłam po prostu w tą maszynkę. I dzięki temu ten docisk jest mocniejszy. Oczywiście wszystko też zależy od tego, jak macie zużytą maszynkę, jaką macie tą maszynkę. Jedna ma ten docisk mocniejszy, druga ma troszeczkę słabszy, jedne mają docisk regulowany, inne tego docisku regulowanego nie mają, więc czasem trzeba sobie tutaj troszeczkę pomóc właśnie dokładając tą jedną warstwę. Jedną warstwę najpierw możecie dać sobie tego papieru, jak będzie za mało, to dołożyć drugą, no i uważać też, żeby Wam ta maszynka za bardzo nie strzelała przy kręceniu, żeby coś tam się nie zepsuło. Moja, dokładam do niej kartkę taką A4 złożoną na pół, to jest papier Xero i wtedy wycina pięknie, zresztą zaraz Wam to pokażę. Tak jak mówiłam. Tutaj Ewa, jeszcze jest pytanie, pewnie będziesz mówić później, ale już tak wrzucę żeby tutaj dziewczyny nie czekały. Jaka jest różnica w kwiatach farbowanych Distress Inkiem a Oxidem? Inki dają taki delikatniejszy, bardziej naturalny ten wygląd później kwiatów po farbowaniu, a oksajdy są takie, one są bardziej jakby kredowe i mocniejsze. Ja wolę, jak ten kolor tak jakby wtapiał się w tą tkaninę, a oksajd jednak troszeczkę zostaje. Zresztą ja mam chyba też z tego różowego oksajda, to najwyżej po niego sięgnę i w czasie farbowania jeszcze pobawimy się też oksajdem, to zobaczycie tą różnicę. A wracając jeszcze do wycinania, to mam, tak jak mówiłam, biały i zielony. Ten zielony jest troszeczkę grubszy niż biały, ma wyższą gramaturę, więc wytnę w tym zielonym, żeby pokazać Wam, że naprawdę można wycinać 2 warstwy. Składam sobie go na pół i ja wytnę listki, a listki, które dzisiaj przygotowałam, mam takie listki i mam szypułki, ja nazwałam to szypułki, a prawidłowo to się nazywa, wczoraj specjalnie szukałam, to są działki kielicha. Czyli ta zielona taka część tutaj,
która jest pod kwiatkiem. To jest właśnie ta działka kielicha i tutaj możemy wykorzystać wykrojniki też po esencji na przykład, jak mamy jakieś takie mniejsze, wiecie, coś takiego, co będzie poszarpane. O. I tam też jest w linkach właśnie fajny wykrojnik z Craft & Dew, taki, który Wam wycina po kilka tych szypułek naraz. Wezmę listki, to są listki z Craft & Dew, takie ładne, powyginane, one wyglądają, gdzieś tu miałam wycięte. O, bardzo ładne listeczki. I takie dziureczki jeszcze Tak, mają. one mają taką dziureczkę, dokładnie. No i zaletą wykrojników też tych pełnych jest to, że jak macie tutaj jakieś tam takie żyłki narysowane, to wszystko Wam się ładnie na tym materiale odbije. Jeżeli będziecie farbować dodatkowo taki płatek, no to prawdopodobnie te żyłki Wam znikną, więc jeżeli chcecie je zachować, to najpierw pofarbujcie tkaninę, a dopiero później wycinajcie. Tutaj ta kolejność będzie istotna. Dobra, ułożyłam sobie 2 warstwy i lecę. I ja zawsze lecę w jedną i w drugą stronę, czyli jak już tutaj dojdę, tu sobie przytrzymam, bo ta płytka już mi trochę odskakuje. O, tutaj jest fajna podpowiedź od Beaty. Mi jak wykrojnik nie docina, to po jednym przepuszczaniu przez maszynkę obracam o 90 stopni i przepuszczam jeszcze raz. Dotyczy papieru. Dokładnie. I to jest właśnie super w przypadku papieru, szczególnie w przypadku serwetek, bo z serwetkami często tak jest, że gdzieś tam nam nie docina, na przykład na środku albo z jednej strony, wtedy warto obrócić, no i jeżeli chodzi na przykład o wycinanie serwetek papierowych, no to tutaj już polecam jednak mieć takie nowsze płytki, bo na takich starych, wiecie, tkaninę wytniecie, famiran wytniecie bez problemu, ale papier i serwetkę to już tak niekoniecznie. No i tu mam 2 warstwy, trzeba sobie je rozdzielić. Na jednej te żyłki widać mocniej, na drugiej troszeczkę mniej. Moment, coś tutaj by mi się przydało. O. Kartka. Tak, coś białego, nie? Żeby to było ostrzy czy nie. No Nie, dzisiaj ale widać. ze mną w ogóle nie współpracuję, bo walczyłam chyba 20 minut z tym, żeby mi się w ogóle kamera uruchomiła. Także sprzęty dzisiaj mnie nie lubią. I tak wygląda właśnie wycinanie. Jowita, nie 180 stopni, bo 180 stopni to byś jakby zachowała dokładnie tę samą linię cięcia, tylko jakby do góry nogami, a jak obrócisz o 90 stopni, czyli tak o ćwiartkę, no to będzie wtedy pod innym kątem zupełnie ten wykrojnik. Tak, ale oczywiście można kombinować. Ja też zauważyłam, że tutaj zawsze przy brzegach wycina najlepiej, przynajmniej ta moja maszynka, a na środku już troszeczkę gorzej, więc też tak staram się obracać właśnie w różne strony, czasem 2-3 razy przejechać i jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mi coś tam nie docięło, chyba że miałam jakiś wykrojnik naprawdę bardzo kiepskiej jakości, ale takich staram się raczej nie kupować. Czy co do wycinania macie jakieś pytania do mnie? Bo jeśli są pytania, to jeszcze coś tutaj mogę pokazać. Na razie nie ma, ale zobaczymy. Dobra, to ja maszynkę sobie odłożę. Muszę sobie tutaj zmienić całą moją przestrzeń, bo... Ale powiedz mi, Ewa, to, że wycinasz 2 warstwy od razu, to tak, no żeby było szybciej, to na pewno, ale czy masz wrażenie, że wtedy lepiej się wycina? Mocniej? Bardziej? Po pierwsze i najważniejsze to, żeby było szybciej. To jest jedna rzecz i wydaje mi się, że jest łatwiej, bo jak wycinałam jedną warstwę, no to ten materiał jednak jest taki dosyć delikatny
I czasem się zdarzało, że gdzieś tam coś nie docięło, coś mi poszarpało ten materiał, więc zaczęłam po prostu już teraz zawsze wycinać 2 warstwy. Jeżeli wycinam właśnie wykrojnikiem, no to wtedy zawsze 2 warstwy. Tak jak mówię, nawet jak ten materiał jest grubszy, bo ta zieleń, którą tutaj pokazywałam, jest taka około chyba 140 jest ta gramatura, a biały to jest taka 120. Więc no ta różnica jednak tutaj jest. No tak, bo tutaj Jawita napisała, właśnie pogubiłyśmy się w tym obracaniu o ile stopni, bo chodziło o inną płaszczyznę obracania, czyli że ostrzami w górę. To wtedy faktycznie o 180 stopni, tylko w innej płaszczyźnie. Jeżeli dobrze, Ewa, tu jesteś lepsza w tych, ja jestem humanistka. Ja na przykład nigdy, trochę tutaj na chwilę się zrobi ciemno, ale mam wrażenie, że jest straszne takie przebicie jasne z prawej strony i chcę pokombinować, żeby, no może troszkę lepiej. Ja na przykład nigdy nie wycinałam tak, żeby ostrze wykrojnika było skierowane do góry. Nie zdarzyło. Zawsze ostrze mam skierowane właśnie w dół. Ja też, bo tak jest łatwiej, nie? Bo kładziesz sobie na płytce materiał czy papier i układasz ten, ale słyszałam o tym, że generalnie ta metoda z ostrzem do góry niby sprawia, że lepiej się wycina, ale też nigdy tego nie robię, przyznaję się. Nie testowałam, chyba muszę sprawdzić, czy faktycznie tak jest, czy to tylko jakiś taki skrapowy mit, bo to też czasem się zdarza. Dobra. To przejdę chyba do kolejnego kroku, bo tutaj nie widzę żadnych pytań, jeżeli chodzi o wycinanie, więc parę słów teraz na temat farbowania i powiem Wam, jakie będą nam potrzebne tutaj rozmiary tych płatków. Do wykonania tej największej różyczki potrzebujemy jeden taki najmniejszy płatek. Później, może tak. Bo te płatki to są z tych gotowych płatków teraz? Nie. To są wycięte już, to są wycięte z wykrojnika, tylko ja sobie je przygotowałam wcześniej, żeby Wam tutaj, wiecie, nie wycinać przez 20 minut, tylko mam przygotowane wcześniej. I 4 rozmiary, tak, wszystko z tego Craft Passion. Dobrze. Potrzebujemy, ja je może ponumeruję sobie, rozmiar 1, 2, 3 i 4, bo tak mi będzie po prostu łatwiej, czyli mamy tak, to jest z tego zestawu, gdzie są 3 wykrojniki, a to jest z tego zestawu, gdzie mamy 4 wykrojniki, takie maluchy, też Craft Passion. Tam są dwa różne wzory tych płatków, jest taki i drugi jest z takim dzióbkiem, ten płatek. I to jest, Aniu, w linkach. Ja już tam wrzucałam wcześniej te wykrojniki, także mam nadzieję, że... No, to gdzieś tam wyżej powinno być. Tak. Wrzucę je jeszcze raz, żeby nie było. Ja tutaj jeszcze tak patrzę na pytanie od Dorotki, czy przy foamiranie nie odciskają się nierówności płytki? Odciskają się nierówności płytki, ale foamiran, Dorotko, jak już tak w palcach, wiesz, formujemy, to te nierówności zanikają, więc ja jak wycinałam foamiran, to wycinałam nawet i po 4 warstwy. Także da się. Tutaj Danuta zaproponowała, czy możesz położyć nad wyciętymi płatkami odpowiadające im wykrojniki. Momencik. Ja może o tak położę, bo tu potrzebuję miejsca, tak? To są te wykrojniki. One są najważniejsze tak naprawdę, te 2, bo z nich będziemy tworzyć te główne płatki. Do tych środków możecie użyć wykrojników, które mają 5 płatków i to są właśnie z tego zestawu, gdzie mamy te 4 takie maluchy. One mają taki kształt. Ja tutaj używam też takich. Ważne, żeby było 5 płatków i co jest jeszcze istotne, żeby tutaj pomiędzy nimi była taka odległość, taka, jak to nazwać? Przerwa. Przerwa, o właśnie, żeby tutaj była przerwa, bo są też wykrojniki takie, które tej przerwy nie mają
i uważam, że z nich troszeczkę gorzej się właśnie formuje płatki, jeżeli chodzi o tkaninę, przynajmniej mi. Ja wolę, jak jest tutaj właśnie taka przerwa, tak jak na przykład tutaj mamy przerwę i to no lepiej mi się po prostu formuje, dlatego bez przerwy tutaj wolę nie używać. Dobra, i co nam będzie potrzebne, bo zrobimy sobie taki komplecik, jak mam tutaj, czyli jedną taką średnią i takie 2 pączki, powiedzmy. Więc potrzebujemy 3 te najmniejsze płatki, później 3 te numer 2 i potrzebujemy tych numer 3, tu mam 2, 3, 4, 5 sztuk. I ja bo to już, że na cały komplet. Tak, nie na jednego kwiatka. Tak, nie na jednego kwiatka, później już będę konkretnie mówiła, co na tego poszczególnego kwiatka, ale ja chcę sobie je odłożyć, bo nie będę farbowała wszystkiego, bo też tutaj wiadomo, no nie spędzimy 3 godzin, tak, żebym ja pofarbowała wszystko. I tego Tydzień temu spędziliśmy. Tak, a nie było mnie akurat. No prawie, za 20 minut nam zabrakło. No to nieźle, no to moje rekordy są pobite, widzę. I 2 płatki takie, te największe. Dobra, to odkładam, bo potrzebuję tutaj miejsca. I jeszcze przyda nam się też kartka, jakaś taka zwykła z ksero, żeby odłożyć sobie te płatki, żeby one nam wyschły. I przyda się też ręcznik papierowy i ewentualnie nawilżane chusteczki. I atomizerek z wodą. Atomizerki też są dostępne w sklepie, także można zakupić sobie również atomizerek. On bardzo ułatwia sprawę, bo najpierw zmoczymy sobie troszkę te płatki, żeby nam się łatwiej je farbowało, a bez atomizerka to trzeba byłoby każdy płatek, wiecie, osobno smarować tutaj pędzlem namoczonym w wodzie, więc trochę by nam tu z tym zeszło. Więc ja zwilżam sobie te płatki. Ja Wam jeszcze, słuchajcie, wrzucam linki do maty szklanej, po pierwsze, no bo taką można wykorzystać, ale też do maty silikonowej, innej niż to, co używa Ewa, ale sposób działania taki sam. Tak, ja tam doczytałam sobie specjalnie, bo ważne jest to, żeby ta mata była odporna na temperaturę, bo ja na przykład jak pracuję, to właśnie zawsze mam szklaną matę i mam tą matę silikonową, dlatego że lubię kłaść sobie blisko siebie maszynkę już tą nagrzaną do formowania i ona jednak się nagrzewa do bardzo wysokiej temperatury. Już tutaj sobie też rozgrzewam, zaczynam od kuleczki numer 8, to jest 8 mm kulka. I właśnie istotne jest to, żeby tu była mata silikonowa, bo nawet jak coś dotknie, to wiecie, nic się nie stanie, bo ten silikon jest odporny tam naprawdę na bardzo wysokie temperatury, grubo ponad 200 stopni Celsjusza także. Dobra, płatki. Słuchajcie, tutaj muszę się odnieść, bo widzę, że to jest komentarz z Ewy YouTube'a i Lidia pisze: ja poszukuję takich płytek do wykrojnika, może ktoś wie, gdzie kupić. Lidia, nie jestem pewna, co masz na myśli, ale jeżeli chodzi o płytki do maszynki, do wykrojników, to u nas w sklepie zielonekoty.pl dostaniesz, oczywiście. Tak. Zaraz poszukam linka, ale jak wpiszesz płytki, maszynka czy coś takiego, to bez problemu powinnaś znaleźć. Dobra, no i farbujemy na różowo, więc ja odciskam sobie tego różowego tuszu tutaj gdzieś na boku. Jak macie te uzupełniacze, no to można wykorzystać uzupełniacz i kropla takiego uzupełniacza, a jak nie, no to odciskamy tą poduszeczkę i teraz rozcieńczę sobie to z wodą i w zależności od tego, jak intensywny chcecie ten kolor, no to albo tej wody dajecie więcej, albo jej dajecie mniej. I pędzelek. Ja mam tutaj pędzelki z Nuvo. To jest zestaw, który kupiłam już dawno temu. Używam ich i do chlapania, i do nakładania cekinów, i do farbowania. Bardzo te pędzelki lubię. Tam jest taki duży zestaw, kilkanaście sztuk pędzelków w różnych rozmiarach, od takich szerszych, mniejsze, większe, po takie maluszki i w ogóle chyba najmniejszy jest taki okrągły, taki naprawdę maleńki, do jakichś detali,
fajnie się sprawdza. Ja mam dzisiaj płaski, to jest rozmiar 1/2. Pędzelek oczywiście też dobrze byłoby nawilżyć. No i co? Nabieram sobie tutaj tego mojego rozcieńczonego distressa i te mniejsze płatki po całości maluję, a większe będę chciała tak tylko bardziej na środku, bo chcę, żeby ten środek tej różyczki miał intensywniejszy kolor, natomiast brzegi, żeby zostały takie no, białe, więc te maluję całe, a te numer 3 i numer 4 tylko tak, wiecie, ruchem takim okrągłym, tylko tutaj na środku. Chyba pierwszy raz pokazujesz na mokro, nie? Tak, pierwszy raz, bo do tej pory zawsze wykorzystywałam właśnie tą szczoteczkę taką do tuszowania, a stwierdziłam, że w sumie trzeba wykorzystać ten potencjał tych distressów i warto sprawdzić, czy na mokro też się da, no i jak się okazuje, też się da. I pilnujcie tego, żeby te płatki były mokre, bo wtedy będzie Wam łatwiej rozprowadzać ten... Takie bardziej rozmyte będą te linie, nie? Mhm. Nie będzie takiej... Dokładnie, bo tak to wyszłaby nam taka jedna plama duża. Dobra, ja tu jeszcze chyba dołożę sobie... Pytanie od Beaty, czy malujesz z jednej strony, czy z dwóch? Z jednej, dlatego że zaraz odwrócę tego płatka i zobaczycie, że on zakładam, że na mokro to on przesiąka, nie? Tak, przesiąka ten kolor dokładnie, to jest raz, ale zawsze ta strona, po której malujemy, jest ładniejsza. Ta druga też wygląda dobrze, ale ta pierwsza jest zawsze ładniejsza i tutaj, żeby nie ubrudzić sobie rąk, to pensetka i zobacz, jak go odwrócę na drugą stronę i też jest druga strona pofarbowana, tylko tutaj już tak się ładnie to nie rozkłada, dlatego ja zawsze będę formowała tak, żeby wykorzystać właśnie tą ładniejszą stronę. No i odkładam sobie to na kartkę. Jak I ładnie tutaj... podkładasz kartkę, ja akurat mojego kota podkreślasz tutaj pięknie. Och, no a tak pasuje, nie? Z tymi różyczkami pięknymi. Idealnie się to tutaj skomponowało. I co jeszcze Wam mogłabym polecić, to żeby do suszenia tych płatków brać właśnie taką zwykłą kartkę ksero, albo je zostawiać po prostu na macie, żeby one sobie naturalnie wyschły. Można też troszeczkę je odsączyć ręcznikiem papierowym. Jeżeli kolor Wam na przykład wyszedł za mocny, no to zdjąć trochę tego koloru tym ręcznikiem. Natomiast uważajcie na to, czy nie macie jakiegoś na przykład papieru, który jest jakoś bardzo mocno wybielany chemicznie. Dlatego, że ja kiedyś wzięłam taki papier, on był jakiś tam extra white, naprawdę był śnieżno-biały i wyobraźcie sobie, że płatki z różowych zrobiły mi się pomarańczowe. Robiłam, pamiętam wtedy, jakąś dużą serię kwiatów, chyba do swoich warsztatów z takimi właśnie farbowanymi różami. Zrobiłam 100 płatków, no jakby do jednej warstwy. I jak ja zobaczyłam, że to wysycha i to z różowego robi się pomarańczowe, byłam po prostu załamana, bo cała jakby praca moja poszła na marne, musiałam to wszystko farbować jeszcze raz, no a później w zasadzie nie wiedziałam, co zrobić z tymi pomarańczowymi. Ostatecznie wyszły mi takie trochę herbaciane te róże, ale to nie był ten kolor, o który mi chodziło, więc no jakby całość musiałam jeszcze raz poprawić, więc tutaj uważajcie, żeby właśnie nie mieć takiego jakiegoś papieru, który jest mocno wybielany, bo może się to różnie skończyć. Dobra, trochę tutaj... Ja tu szybciutko odpowiem Asi, bo Asia dotarła później i pyta, z czego są kwiatki, a później napisała, że już usłyszała, że z papieru, a właśnie nie. Ewa mówi o papierze, na którym odkładała te płatki wycięte, natomiast kwiatki są z tkaniny usztywnianej, z której bardzo ostatnio często i wiele osób robi właśnie takie ładne kwiatuszki. Także warto oglądać. Obiecałam jeszcze, że pokażę, jak to wygląda na distressie, więc wezmę jeszcze płatek. Na oksajdzie w sensie? Tak, właśnie.
Na mokro to też trochę inaczej, bo oksajdy reagują z wodą. Dobra, tu mam tego zwykłego inka, tu mam oksajda i od razu będzie porównanie. On w ogóle, tak jak widzicie, jest taki bardziej maskujący, to jest jedna rzecz. Zaraz go rozcieńczę. I w ogóle przy oksajdzie to mam wrażenie, że czasem jakby wychodzą też inne kolory. Mhm. To się Niby jest zdarza, różowy, ale że jednak Wiesz, ten kolor gdzieś tam... Tam są pigmenty, to po pierwsze, a po drugie, bo ja powiedziałam, że one reagują z wodą, jedne i drugie reagują z wodą, tylko że oksajdy utleniają się jakby, czyli ten kolor też się troszeczkę zmienia pod wpływem wody. I one właśnie dają taki efekt, taki bardziej, nie widać tego kurczę na tej kamerze, no szkoda, ja to wezmę do góry, ale nie jest ten efekt taki transparentny, tylko te płatki są takie intensywnie jakby pobarwione. Nie wiem, czy to tak będzie widać, jak ja to przybliżę. Nie bardzo to widać. Tutaj mamy inka zwykłego, tu mamy oksajda. I przy tym inku ten distress jakby wsiąkł, tak ładnie rozszedł się po tej tkaninie, a przy oksajdzie no też ładne takie ombre się tutaj zrobiło, ale tak jak mówię, on już wygląda troszeczkę inaczej, jest mniej taki transparentny. W ogóle zacznę od tego, że Oxide Ink czy ten Distress Oxide i Distress Ink, jeżeli chodzi o ten sam kolor w przypadku tego różu, to są w ogóle dwa różne odcienie. Zupełnie ten ink jest taki jakby bardziej neonowy, bym powiedziała, a oxide jest taki właśnie stłumiony. No też to daje ładny efekt, ale mi nie o taki efekt chodzi, bo ja jednak chciałam właśnie uzyskać taką większą przezroczystość tego płatka. No tak, ale to oksajdy generalnie, oksajdy są takie właśnie bardziej, powiedziałam, kredowe, takie przydymione. To jest jakby ich naturalny efekt, nie? Więc, ale to różnym osobom różnie się podoba. Przepraszam bardzo, muszę tutaj prywatę, bo widzę, że pani Anita się odezwała i pisze, że robi zakupy w sklepie, a live ogląda po raz pierwszy, ale nie ostatni. Pani Anito, ja serdecznie, gorąco pozdrawiam. Z tej strony Ania, to ja czasami odpisuję na pani maile, bo pani Anita bardzo często do nas pisze takie miłe maile na zasadzie, że zamówienie dotarło i że wszystko jest w porządku i że dziękuję. Także bardzo pani Anito pozdrawiamy. A to jest zawsze bardzo miłe, jak się dostanie taką odpowiedź, nie? Że wiesz wtedy, że to, co robisz, to naprawdę ma sens, że tak powiem. Tak, no tu jest jeszcze ważne pytanie od Wandy. Czy pod wpływem wody ta tkanina nie wiotczeje? Oczywiście, że wiotczeje, dlatego trzeba ją zostawić do pełnego wyschnięcia. I ja w związku z tym, że tutaj to wszystko jest mokre i to będzie sobie schło tak około pół godzinki do godzinki, w zależności od tego, jaką mamy aurę na zewnątrz. Wiadomo, jak jest. I nie suszymy nagrzewnicą w sensie? Można podsuszyć to nagrzewnicą. Jak nie macie czasu, to można jak najbardziej podsuszyć nagrzewnicą, bo mi się to też zdarzało, że suszyłam nagrzewnicą, ale ja wcześniej już przygotowałam sobie też płatki, które pofarbowałam. Mam nadzieję, że tutaj mam odpowiednią ilość tych płatków. Ale w razie czego, no to już wezmę z tych. Ja jak suszyłam, no to właśnie rozkładałam sobie tutaj na tej kartce, zostawiałam to do pełnego wyschnięcia i dopiero wtedy formujemy, bo one są bardzo wiotkie, nie? One się robią takie no wygięte, no jak mokra tkanina, tak? Więc one muszą sobie wyschnąć, ale co najważniejsze, nie tracą tych swoich właściwości, czyli dalej są tak samo fajnie sztywne po wyschnięciu. Wręcz powiedziałabym, że nawet po wyschnięciu ta tkanina jest jeszcze mocniej jakby usztywniona. Więc dla mnie no, same plusy, jeżeli chodzi o barwienie. Czy próbowałam suszyć nagrzewnicą? Tak, próbowałam, ale wtedy przykleja mi się ta tkanina do kulki, więc tego sposobu nie polecam, nie sprawdził mi się. Może na tym testowym, albo nie, lepiej nie, bo już i tak moja mata wygląda
tragicznie, jest po prostu brudna od właśnie distresów, ale ten pokrowiec można sobie zdjąć spokojnie, przeprać go w ciepłej wodzie, ale nie takiej gorącej, tylko takiej letniej wodzie mydełkiem i zawsze troszeczkę odświeżyć jego wygląd, natomiast jak to już zaschnie tutaj, to też nie martwcie się, bo nie będzie Wam się to odbijało na Waszych płatkach, więc jakby tu mam z jednej strony takie zielone, brązowe, tu mam trochę bardziej różowe, niebieskie i formuję na tym białe płatki, nic mi się nie odbija, więc na spokojnie, jakby tym nie trzeba się martwić, że to jest brudne, bo to jakoś bardzo nie przeszkadza. Dobra, no to co, bierzemy się do pracy, zaczniemy od zrobienia tych środków, czyli mamy tutaj rozmiar 1 i 2, czyli z tych mniejszych wykrojników teraz korzystamy. Ja Wam może jeszcze zmierzę je dokładnie, bo ja to nie pamiętam tych rozmiarów. Tutaj Adriana dodaje, że nie chodziło, że chodziło jej o nagrzewnicę taką do embossingu, w sensie wiesz, taką. suszenia. No tak, to próbowałam. To on i płatek to jest mniej więcej 3,7, 3,6 i ten drugi 3. Przepraszam, tu źle powiedziałam, nie 3,7. Tamten ma 3,7. Ten jest 3 cm, ten jest 3,7. Także robimy teraz z tych mniejszych. Asia pyta, czy w Zielonych Kotach zakupi taką matę. Oczywiście, słuchajcie, zwróćcie uwagę, ja tam wrzucam cały czas linki, tak nie mówię za każdym razem, że wrzucam, ale linki są, a na YouTubie, jeżeli wejdziecie sobie w opis filmu, to też te wszystkie produkty, których używa dzisiaj Ewa, jeżeli nie takie same, to podobne są zalinkowane, ale mata jak najbardziej ta sama jest u nas dostępna. Dobra, no to ja formuję płatki. Ja układam sobie je tą ładniejszą stroną do dołu. I teraz kuleczka numer 8, to jest 8 mm. Zawsze sprawdzam sobie gdzieś tam na boku maty, czy ona mi gdzieś tam nie brudzi, czy nie jest za mocno rozgrzana, czy mi nie przepala materiału, warto sobie to sprawdzić. No i teraz lecimy z formowaniem. Te mniejsze płatki są na tyle małe, że wystarczy tak naprawdę tylko jedno przeciągnięcie tak po środku i tutaj już nic nie trzeba więcej kombinować. Zaletą też tych wykrojników z Craft Passion jest to, że mają one od razu dziurkę, więc to jest super, nie trzeba będzie się jakimiś tam dziurkami martwić, przejmować, robić, chociaż widziałam, że pojawiło się właśnie takie fajne szydło teraz, szydło czy szpikulec w Zielonych Kotach i ono jest świetne właśnie do robienia dziurek w tych kwiatach z tkaniny. Ja takie mam, używam od bardzo, bardzo, bardzo dawna i bardzo, bardzo je lubię. Widzisz, a ja musiałam szefową prosić, żeby takie sprowadziła, a w ogóle nie pomyślałam o tym, że do kwiatków, bo ja przecież się nie znam na kwiatkach. Mi chodziło o dziurkowanie papieru i robienie albumów. A ja właśnie miałam pisać w tej sprawie, żeby się takie pojawiło, patrzę, a na stronie jest, mówię, no to już nie muszę pisać. A jest fajne, bo ono jest takie, wiecie, tu jest wąskie i ostre. Tak, bo ono się rozszerza. Tak, się rozszerza i to jest jego ogromna zaleta. Dorota ma tę silikonową, nie taką samą jak ma Ewa, inną, tak, linkowałam ją wcześniej, a poza tym słuchajcie, jeżeli wejdziecie do sklepu, tam jest wyszukiwarka, wpiszecie mata silikonowa, to znajdziecie, czy cokolwiek, czego szukacie. Bardzo, bardzo polecamy, bo naprawdę można znaleźć. Staramy się też słowa kluczowe do produktów dodawać jak najdokładniej. Pytanie od Beaty. Czy ciepło zmienia odcień distressa i czy ma to znaczenie, czy to ink, czy oxide? Nie zauważyłam czegoś takiego. Nie zmienia. Wiecie, jakby generalnie to jest tak, jeżeli mamy tkaninę już taką gotową, pobarwioną, to w momencie, kiedy ona styka się z gorącym żelazkiem, czy właśnie tą nagrzewnicą, to ona na chwilę ten kolor zmienia, ale to tylko na moment, dopóki nie wystygnie. Więc nawet jeżeli tak się zdarzy, że gdzieś tam ten kolor, wiecie, będziecie formować i nagle kolor się troszeczkę zmieni, to dajcie ten czas, żeby ten płatek sobie wystygł i później on już wróci do tego pierwotnego koloru. Ja tu zaczęłam już formować ten większy płatek i w jaki sposób to robię? Tutaj już przeciągam tylko z jednej strony, tak bardziej po boku i powstaje mi coś takiego.
No, przed chwilą tak było. O, jest. O. A dalej. O, teraz. I z jednej strony, jak widzicie, po lewej stronie jest takie, jakby już taka łódeczka się zrobiła, a z prawej strony jeszcze tutaj mamy takie miejsce, gdzie jest nieuformowane, więc za chwileczkę będziemy to kończyć, ale najpierw właśnie tylko z jednej strony, nie ma znaczenia, czy z prawej, czy z lewej, z której jest Wam wygodniej. Jowita tutaj pisze, że jakiś brązowy stazon zzieleniał od lutownicy. Stazon, czyli taki rodzaj tuszu. No tak, tylko stazony to już jest zupełnie inna formuła tuszu, No właśnie. bo tam jest jakiś solwent, czyli jakiś rozpuszczalnikowy, jeżeli dobrze kojarzę. To wiecie, no różne produkty mogą różnie reagować. Tak? W tej chwili rozmawialiśmy o distressach, czyli tuszach wodnych w przypadku inków i wodno-pigmentowych w przypadku oksajdów. Dokładnie, bo stazony, z tego co pamiętam, to są tusze permanentne. I ja na przykład takich nie używam i one faktycznie, tak jak Ania mówi, tam jest inna formuła, więc tam takie... Bardzo przepraszam, muszę, bo Aleksandra pisze tutaj takie ważne rzeczy, a mi pada telefon, po czym napisała, gdzie ładowarka, poproszę link. Aleksandra, no tutaj nie pomogę niestety, chociaż bym chciała. Tak, nowy produkt. Jowita pisze, dlatego podłączyłam wcześniej do ładowania, bo niby miałam ponad 30%, ale na live to szybko schodzi bateria. Tak, no to prawda. Dokładnie. No jednak ten ekran tam mocno pracuje. I no i teraz mamy takie w sumie bezkształtne cosie, więc teraz te cosie trzeba uformować w takie ładne, nazwijmy to, kuleczki. I przez środek sobie tutaj przejeżdżam, rozgrzewam i łapię palcami i układa mi się to w zasadzie samo w taką kulkę. I to jest właśnie zaleta tych płatków. Tak? Czy to jest gorące tak bardzo, żeby się poparzyć? Ja wiem, że ty już masz żelazne ręce pewnie. Wiesz co, nie, sam płatek już nie jest taki gorący, żeby można było się poparzyć. Jak go tu delikatnie chwycimy palcami, to nie. On bardzo szybko stygnie, ten materiał, więc tak naprawdę po chwili on już jest wystudzony, więc tutaj nie. Bardziej trzeba uważać na to, żeby gdzieś tam nie dotknąć tej nagrzewnicy, bo no, to mogłoby się trochę gorzej skończyć. Kto był w Łodzi, ten widział moją bliznę po nagrzewnicy. Więc rozgrzewamy środek i chwytamy sobie plecami. Uważajcie, słuchajcie, pamiętajcie zawsze, że to jest bardzo, bardzo wysoka temperatura. Tutaj około na 1 stopniu, około 200, chyba 20-30, a tutaj dochodzi nawet do 300 stopni, więc trzeba bardzo uważać. I ja już tu rozgrzeję sobie końcówkę do róż, taką zakrzywioną. Już szukam lineczka, żeby nie było. Dobra, i tu jakby mamy już prawie zrobione. Układam je sobie w takich tutaj małych kubkach, żebym wiedziała, że to są te najmniejsze, to są te większe. I teraz ten rozmiar numer 3, czyli z tego zestawiku to jest i to jest ten najmniejszy z tych, gdzie mamy 3 płatki. To jest ten. I to jest jakby, tutaj jest najważniejszy ten wykrojnik moim zdaniem, bo ten środek tak naprawdę zrobicie z każdego, który ma 5 płatków, ale jeżeli chodzi o ten piękny kształt tych różyczek tutaj, no to już najistotniejszy jest właśnie ten wykrojnik, więc tutaj on dla mnie gra taką kluczową rolę. Więc te 2 najmniejsze i teraz formuję ten. Italia tutaj dopytuje, czy podobnej maty silikonowej nie ma u nas w sklepie. Italia nie ma, ale w kuchennych różnych można znaleźć podobne maty. W dużym sklepie na na przykład. Zwracajcie tylko uwagę na to, żeby ona była odporna na temperaturę, bo mamy czasem maty, które wyglądają jakby były matami silikonowymi, ale tak naprawdę one są jakieś gumowe i one nie są odporne na temperaturę. Ta, którą tam w linkach wrzuciłam, w opisie jest napisane, że ona jest na tą temperaturę wysoką odporna. Także też się tutaj fajnie sprawdzi. A jeszcze jedna rzecz,
końcówkę tą zakrzywioną rozgrzewam na 2 stopniu, bo wtedy łatwiej się formuje. Akurat tą konkretną końcówką i nie bójcie się, nie spali Wam to materiału. Oczywiście sprawdźcie sobie gdzieś tam na jakimś próbnym płatku, to zawsze warto zrobić, to zawsze powtarzam, że warto zawsze sprawdzać, czy gdzieś tam nie przypala tego materiału. No i jak będzie nowa, to też może się zdarzyć, że ten materiał troszkę przepali. Moja już zmieniła kolor, w ogóle tutaj są wszystkie kolory tęczy już teraz na niej, bo oryginalnie była taka srebrna, już tutaj jest taka przepalona po prostu, ale jakby to nie, ona nie traci swoich właściwości, nadal nią można bez problemu formować kwiaty. No i mam nadzieję, że ona już mi się rozgrzała, jeszcze nie. Dobra, więc zacznę od formowania tych takich pączków kwiatowych. Matylda pisze, że wygląda jak narzędzie chirurgiczne i teraz tego nie odzobaczymy. Tak. Zostawię sobie 3 płatki, bo te 3 będę formowała tą wykrzywioną taką końcówką, a zajmę się teraz tymi 2. I tutaj podobnie jak wcześniej też formuję tylko z jednej strony, żeby mi też taka, o, powiedzmy ala łódeczka z jednej strony powstała, z drugiej strony, żeby ten płatek był prosty. I teraz już masz kuleczkę 4, czy dalej to jest 8? Nie, dalej mam 8. 4 będę używała do tych szypułek takich. Jak to tam mówiłam, że się to nazywa tak ładnie? Jakiś, coś tam. Czekaj, bo mam to napisane w tym. Działki kielicha, tak. Tak, dokładnie. Bardzo się zdziwiłam, jak zobaczyłam na liście linków działki kielicha. Ja to specjalnie napisałam, żeby pamiętać tą nazwę. Bo w sumie wczoraj szukałam właśnie, jak to się tak fachowo nazywa, bo tam wiecie, szypułka to tak bardziej w truskawce jest, nie? No ale No tak, kształtem tak. przypomina to szypułkę, więc. Grażyna pisze, żeby te przypalenia można octem przetrzeć. No rozumiem, że po wyschnięciu, znaczy wystygnięciu nagrzewnicy. Natomiast Dorota pyta, na co odkładacie nagrzewnicę, czy są jakieś specjalne podkładki. Dorota, tak, w zestawie jak kupujesz nagrzewnicę, to jest taka podstaweczka, żeby jej nie kłaść na tą gorącą częścią na, wiesz, blat. O, to jest taka podstawka. Też mam i ja nie używam. Ja po prostu kładę, no teraz mam tutaj obok położoną, bo trochę mi tutaj miejsca. Tak, ale pamiętajcie też, że nagrzewnica jako taka jest grubsza niż te końcóweczki, więc nawet jak ją położycie na blacie, no to ta końcówka nie dotyka blatu. Tak, nie? Ona jest tak zawieszona w powietrzu na jakieś takie 1,5 do 2 centymetrów, nie? Więc to jest bezpieczne. A tutaj ktoś właśnie pisał o tym przecieraniu octem. Nie, ocet tutaj na pewno nic nie da. To jest już tak przepalone, że jakby to nic nie pomoże ocet. Natomiast to nie przeszkadza, że to jest tak przepalone. Ja wręcz bym powiedziała, że łatwiej mi się formuje kwiaty, jak ta kulka już jest taka trochę zużyta, trochę przepalona, bo właśnie wtedy nie przepala mi materiału. Ja kiedyś wyczyściłam sobie tą kulkę papierem ściernym, delikatnie takim bardzo, bardzo drobnoziarnistym papierem ją tutaj wyczyściłam i powiem Wam, że czekałam na to, aż ona mi się znowu zrobi taka ciemna, bo po prostu było mi łatwiej formować. I teraz odwracamy ten płatek na drugą stronę i tutaj formujemy tą część tak delikatnie. Nie wchodzimy jakoś tak mocno w środek, tylko delikatnie tutaj, żeby troszkę ten brzeg do góry podnieść. Można tutaj też, jak jest to ciepłe jeszcze, to można delikatnie palcem poprawić, żeby nam się to tak fajnie wywinęło. I to samo robimy z tym drugim płatkiem. O, i już nam powstaje taki świderek. O. Dobra, świderek. Tak. I znowu odwracam i teraz też muszę środek tutaj ładnie rozgrzać. Zobaczcie, że już mi się ten płatek w zasadzie sam podnosi do góry, tylko delikatnie palcami jeszcze pomagam i zwijam go. O.
Tak, można i blokiem polerskim. Ja też mam taki czyścik do żelazka i tym też czyściłam i schodzi to wszystko przepięknie, ale tak jak mówię, to jest tylko kwestia estetyki. Jeżeli Was denerwuje to, że ta kulka jest przepalona i Was wkurza to, że ona jest czarna, no to sobie to czyśćcie, ale tak naprawdę nie ma po co. Nie ma tutaj takiej potrzeby, żeby to czyścić. Ok, i teraz tak, ja muszę tutaj sobie troszeczkę pozmieniać kulki, bo 8 już mi nie będzie potrzebna, będzie mi potrzebna jeszcze rozgrzana 12. I zrobię coś, czego zazwyczaj nie robię, czyli wyjmę gorącą kulkę, więc mam tutaj narzędzia, żeby tego absolutnie nie dotykać. Odkładam sobie to na bok, niech ona sobie stygnie, a tutaj włożę zimną właśnie tą 12 i też rozgrzeję ją, bo kulka jak jest większa, to ona potrzebuje troszeczkę więcej czasu na rozgrzanie się. No i też czasem właśnie te duże kulki na 2 mam ustawione. Więc rozgrzewam tą 12, za chwilę mi będzie potrzebna. I teraz mam te 3 płatki mniejsze i wezmę 2 te największe, tak? Dobrze? Dobrze, zgadza się wszystko. Mogę formować. Więc teraz idzie w ruch ta zakrzywiona końcówka, no i chcę wywinąć te płatki tak jakby tutaj do zewnątrz, nie? Ślicznie. Chyba to ładnie tutaj widać, nie? Jak to jest wywinięte. I właśnie taki efekt chciałabym uzyskać, czyli tutaj od góry delikatnie. Powinnam właśnie, mówię o tym cały czas, a sama już tego odruchowo nie robię, że zawsze sprawdzam, czy mi gdzieś tam nie brudzi. Na szczęście nie. Więc formuję w ten sposób, że jakby wywijam sobie, już pod wpływem tego, że ona jest tak rozgrzana, to ona sama mi tak naprawdę ten materiał tutaj ładnie wywija w taki rulonik delikatny. Zaraz wezmę też tego płatka do góry, tylko może jak będę miała tego większego, bo będzie to lepiej widać. I też robię to z jednej strony i później będę musiała powtórzyć tę czynność po drugiej stronie płatka. Ale nie robię tego od razu, bo jak płatek jest taki rozgrzany, to gorzej się to formuje. Lepiej jak on sobie wystygnie, to później tą drugą stronę właśnie warto robić. Na ekranie druga część kodu rabatowego. Przepraszam, bo przez chwilę mi się kliknęło, że trzecia. Nie, trzecia będzie później, to jest druga część, jakby co. I chciałam powiedzieć, Ewa, że jak podniosłaś tą różyczkę gotową i tutaj obok tego mojego kiciusia, to tak pięknie to się wszystko komponowało razem. Aż spadła mi z wrażenia. Tak. Muszę się nie wiem, czy będą złote chlapania, ale tak mi się skojarzyło, że te złote chlapania ostatnio też bardzo polecałaś i lubisz, tak, więc... Uwielbiam. I te nowe takie mgiełki się pojawiły, akrylowe. Też mnie kusi. Tak, takim nie ma złotej, ale też myślałam o tobie, że one ci się też powinny spodobać. Tak, ale jest różowy i jest fioletowy, więc te 2 kolory mnie tutaj bardzo, bardzo kuszą, żeby je właśnie przetestować. A właśnie, tak a propos testowania, to mam do Was pytanie, bo zbliża się też czas mojej inspiracji, jak to koniec miesiąca, więc zbliża się moja inspiracja. I słuchajcie, może jakieś wyzwanie byście mi rzucili, co byście chcieli zobaczyć, ale coś innego niż kwiaty, coś innego niż jakaś kartka, albumy, czy tego typu rzeczy. Może macie jakieś propozycje, co chcielibyście zobaczyć? O. Napiszcie, bo przepraszam, ja się śmieję dziko, bo chciałam powiedzieć coś w stylu, wiesz, shadow box z trupią czachą i czarnymi kwiatkami. Ale może wy będziecie mieli trochę bardziej pasujące do stylu Ewy pomysły. Nie mam trupiej czachy. Nie, no właśnie, to może być coś takiego, co nie będzie do końca pasowało do mojego stylu, ale wiecie, żebym materiały znalazła, nie? Tak, Matylda pisze, Ewa, żebyś nie żałowała. Żebym nie żałowała, mówisz. Italia pisze wpis w twoim wykonaniu. Jak rozumiem, że wpis to Art Journala na przykład. Nie wiem, czy Ewa, ty prowadzisz Art Journal? A myślałam właśnie o tym, żeby zrobić.
wpis w Art Journalu, bo tego chyba nigdy Wam jeszcze nie pokazywałam. Ja coś tam sobie gdzieś dłubię, nie? Ale mam taki jeden, który kupiłam dawno, dawno temu i jeszcze jest niewykorzystany. Jeszcze nie ma tam ani jednego wpisu, więc może warto byłoby go właśnie uruchomić i zrobić ten pierwszy wpis właśnie jako inspiracja. Więc to tak, to jest jeden. O, i tu kolejna propozycja o wpisie do Art Journala widzę. Tak, może coś przestrzennego Tak. typu pudełeczko, może kota w kwiatach, czyli zupełne zaskoczenie, wpis do Art Journala ponownie, miks mediowy tamborek, O, tak, Shadowbox z trupią czachą, zawsze spoko. No tak. No koniecznie wpis do Art Journala. Beata w bardzo dobrym idzie kierunku, może jakaś praca bez kwiatów. Bez kwiatów, dobra, ale na pewno Wiesz, nie nawet, że ani papier, typu, nie? że Nawet papier w kwiatki też się nie liczy, nie? też się liczy, dobra. Marta pisze obraz w stylu steampunk. O, to jest dobre, to jest dobre. I teraz taki mix media, Blade Ram i jakieś takie, wiecie, coś, czego nie było jeszcze, to mogłabym się pobawić. To byłby wesoły film, coś tak czuję, że tam by się dużo działo. Jowita pisze, mnie tam najprędzej przyciągniesz czymś szabi i pastelowym, więc nie wiem, czy potrafię rzucić wyzwanie. Czemu mnie to nie zaskakuje, że Italia pisze czerwono-turkusowa praca? W ogóle mnie to nie zaskakuje. Ale jeszcze muszę wrócić, słuchajcie, na chwilę, bo widziałam przepiękny komentarz, a nie przeczytałam go od razu. A propos kodu. Magdalena napisała piękny wierszyk, na górze róże, na dole zielone koty, inspirujące live'y do kreatywnej roboty. Piękny. Bardzo ładne. Tak. Ja teraz formuję jeszcze tak tutaj parę słów, bo się tu zagadałyśmy na temat mojej inspiracji. Ja teraz formuję jakby drugą stronę tego płatka, no to po prostu robię jakby to samo, tylko z drugiej strony. I teraz może Wam to ładnie tutaj przybliżę. Jak to wygląda? O. Tutaj Wanda pytała, czy da się takie zagięcia zrobić końcówką kulką. Próbowałam, ale nie wychodzą takie ładne te zagięcia. To nie był ten efekt, który mnie zadowalał. I to musiałaby być jakaś taka mniejsza kuleczka, na pewno mniej niż 5. Może no właśnie tak sobie pomyślałam, że może jakąś, nie wiem, czy jest 2, ale tak, że to musiała być taka maluśka, nie? 2 nie ma, jest 3, ale ta 3 jest już naprawdę bardzo, bardzo maleńka. I ja nie wiem, czy tą 3 mam gdzieś pod ręką. Zerknę sobie do mojego. Mam 3 i pokażę Wam tutaj w porównaniu z 4. To jest 3 w ręce, a z prawej strony mam 4. O, widzicie, no tak, jest duży przeskok. Nie? Tak się wydaje. Dlatego ja wprowadziłam też kulkę numer 6 do sprzedaży, bo była 5, którą uwielbiam, i 5, 6, 8 w chwili obecnej to są takie 3, których w zasadzie bardzo rzadko je wyciągam z nagrzewnicy. To są moje 3 ulubione kuleczki, właśnie 5, 6 i 8, ale brakowało mi czegoś pomiędzy 5 a 8. I tu Wam jeszcze pokażę. Taki masz niezły zbiór tak, złomu. Ja mam tu taki wystygło. I zobaczcie, 5, 6, 8, jaka tutaj jest różnica, nie? Między nimi, szczególnie między 6 a 8 to bardzo widać, ale już między nawet 5 i 6 też tą różnicę widać. Więc brakowało mi czegoś pomiędzy, jeszcze 7 by się przydała. No. Ja chciałam powiedzieć, że tutaj jeszcze Natalia pisała, że ma dla Ciebie propozycję, zrób wpis do Art Journala na live'ie. To już wyzwanie, wiesz, podniesiony poziom. Tak, najpierw musiałabym zrobić tak, wiecie, poćwiczyć sobie na jakieś tam, właśnie jako inspiracja, a później jako na live'ie, no kiedyś może.
Natomiast bardzo chciałam przeczytać komentarz Beaty, która napisała coś, co bardzo w moje serduszko trafia. Najciekawsze w Zielonych Kotach jest to, że każdy live jest inny, bo każda prowadząca specjalizuje się w czymś innym. Niby wiemy, co będzie, ale zawsze jest ta nutka zaskoczenia. I to jest, słuchajcie, świetny moment. Muszę tutaj, Ewa, trochę, off topic zrobić, żeby wam przypomnieć, jeżeli się jeszcze nie zorientowaliście, że w naszym sklepie jest właśnie nabór teraz do design teamu. I szukamy nowych projektantów, projektantek. I trzeba się zgłosić przez taki formularz. Link do niego znajdziecie też na głównej stronie naszego sklepu albo na Instagramie w bio, albo na Facebooku był ostatnio zalinkowany, jeszcze na pewno będziemy go przypominać. Natomiast ja chciałam trochę ten temat rozszerzyć, bo już mamy całkiem sporo fajnych zgłoszeń, ale widziałam też, że jest sporo osób, które mają jakieś wątpliwości i tak dalej. I słuchajcie, jeżeli macie ochotę się zgłaszać, to się po prostu zgłaszacie i tutaj ważna uwaga, my planujemy wybrać 1-2 osoby, więc wiadomo, że nie wszyscy się dostaną, nie? Natomiast to, że się nie dostaniecie na przykład teraz, wcale nie oznacza, że my za jakiś czas nie będziemy sobie wracać do tego zbioru zgłoszeń, bo specjalnie on jest właśnie w takiej formie, że będziemy mogły sobie z Mirelką łatwo wracać i sprawdzać, kto tam się zgłaszał i tak dalej. Natomiast faktycznie jednym z naszych założeń jest to, że chcemy, żeby ten design team był bardzo różnorodny, bo mamy bardzo dużo różnych towarów w sklepie i z różnych dziedzin i zależy nam na tym, żeby właśnie projektanci tworzyli różne prace. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, bo już tak nie chcę się tutaj rozwodzić, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, ja wrzucę jeszcze jutro na Instagramie taką opcję zadawania pytań, więc będzie można pisać, ale możecie też do nas napisać, czy to mailowo, czy w jakikolwiek inny sposób i my planujemy w przyszłym tygodniu, myślę, że w poniedziałek, koło południa, 12-13, tak już wam wstępnie mówię, na Instagramie zrobimy takiego, powiedzmy, dzikiego live'a, jak czasami robimy, ale to będzie nie taki live produktowy, tylko z Mirelą będziemy właśnie o tym naborze do design teamu rozmawiać. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to warto je zadać wcześniej, to będziemy mogły na tym live'ie odpowiedzieć. Koniec off topiku. Dobra, Możesz, Ewa, coś powiedzieć na temat swojej współpracy ze sklepem, jakby co, i swojej tej powiem wam, perspektywy. tą współpracę uwielbiam. Zawsze można się dogadać. Atmosfera jest naprawdę super. Ja bardzo lubię ten design team i cenię go za to, że mogę tworzyć to, co lubię najbardziej. Czyli to, co jakby jest, to, co tak naprawdę, wiecie, cały czas gdzieś tam w tym moim sercu jest. I nie ma czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, masz na inspirację przygotować to i koniec, kropka i w ogóle nieważne, że ty tego nie lubisz, że ty tego nie czujesz i to jest właśnie fajne, że tutaj jest taka dowolność, nie? Że może tak się naprawdę kreatywnie tutaj w tych swoich takich klimatach pokazać. To jest właśnie to, co ja tak cenię sobie. Bardzo, bardzo mocno. Wzruszam się teraz, bo przyznam szczerze, że to jest moje od samego początku założenie. Słuchajcie, gdzieś tak 8 lat teraz, czy prawie 9 mija, jak jestem koordynatorem DT. Naprawdę, słuchajcie. I między innymi moje założenia są takie, żeby nie powtarzać rzeczy, które mi się na przykład nie podobały, jak sama byłam w innych design teamach. I to jest jedna z tych rzeczy, o których właśnie teraz Ewa powiedziała. Także to jest ważne. Natomiast kolejny off-topic, już zaraz skończymy. Italia, nie mamy długiego weekendu i to nie tylko Italia, wszyscy nie mamy długiego weekendu. W piątek normalnie pracujemy, więc i ważna uwaga, InPost też nie ma długiego weekendu, więc paczki, które będziemy nadawać w piątek z dostawą do paczkomatów InPostu, będą nadawane z tą opcją dostawy w weekend, więc jeżeli coś zamówicie sobie dzisiaj lub jutro, ewentualnie w piątek bardzo wcześnie rano, to w piątek zostanie wysłane i w sobotę powinno być u was. To jest ważne. To jest super. A ja teraz powiem coś, bo wysychają mi już powoli te płatki. Teraz zobaczcie. Ten u góry, to jest ink, a tu jest oxide. Jest różnica w kolorze ogromna. Też ładnie ten oxide wygląda, więc... Oxide taki bardziej chłodniejszy, nie? Taki trochę fiolet lekko bo idzie. ten to taki
róż z pomarańczem, bym powiedziała, wymieszany. A tutaj jest taki właśnie chłodny, też ładny róż. On jest tu w rzeczywistości u mnie jest intensywniejszy, mniej jakby wtapia się w ten materiał, ale też bardzo taki ciekawy efekt daje, więc jak macie oksajdy, kombinujcie, wiecie, z tym, co macie, a dokupujcie sobie później, no właśnie, na przykład ten sam kolor niby, nie? Znaczy nazwa w zasadzie bym powiedziała, że ta sama, a w ogóle nie mają ze sobą nic wspólnego te dwa kolory, bo wyglądają zupełnie inaczej. I ja jeszcze póki mam rozgrzaną tą końcówkę niby do róż, ale zaraz ją wykorzystamy do listków, to właśnie chcę ją tutaj użyć i ją później już wyłączę. Listki mam tutaj te, które wycinałam razem z Wami i mam też listki, które przygotowałam sobie wcześniej i ja je też pofarbowałam właśnie na zielono, delikatnie, troszkę ten kolor podbiłam, bo oryginalnie one są takie jasne, nie? A tutaj można właśnie też delikatnie na zielono tym tuszem, którymś z tych dwóch, które pokazywałam na początku, potuszować. Jak tuszować już pokazywałam nieraz, więc myślę, że można na mokro, można też tak tradycyjnie. I teraz chciałabym uzyskać taki efekt, coś takiego jak mam tutaj, czyli taki ładny, ta żyłka taka tutaj w środku, żeby była taka, właśnie źle sobie je położyłam, bo kładę je tą prawą stroną, czyli tą ładniejszą stroną do góry i odwrócę je i teraz w ten sposób, robię tutaj taki ruch i formuje mi się to tak fajnie. I tutaj to samo. Te właśnie listki są dobre do tego, bo one mają taki kształt, że wychodzi coś takiego. To jest jeszcze nieskończony listek, jeszcze będzie nam tutaj ta czwórka potrzebna. Czyli idziesz od łodyżki jakby do końca listka. Dokładnie. Idę od łodyżki do... I to jest ta końcówka do róż. Tak, to jest ta końcówka niby do róż, nie? A też można fajnie nią listki zrobić. Od łodyżki idę. One są takie podłużne te listki. Tego słowa mi brakowało. I można teraz spróbować tą końcówką też przeciągnąć tutaj te boki. Wtedy on nam się taki ładny, wypukły zrobi. Zaraz Wam ten efekt też pokażę. Zrobi się coś takiego. On tak wygląda z góry. A można właśnie tą czwórką. Ta czwórka już mi się tutaj chyba rozgrzała, więc zaraz będę z nią kombinować. No i mam tą 12 jeszcze rozgrzaną, bo muszę jeszcze skończyć płatki róż. I rozgrzewam sobie też już klej na gorąco, więc ja dzisiaj robię, wiecie, u mnie to tak właśnie wygląda. Jak robię kwiaty, to pracuję na kilka maszynek i muszę to tak sobie logistycznie w miarę poukładać, nie? Która kulka mi będzie w danym momencie potrzebna. I teraz już delikatnie tą czwóreczką robię takie jakby żyłki na tym listku. I teraz już od góry tego listka. Tu jeszcze trochę poprawię i może tak, zrobię kilka, wezmę to na białą kartkę, żeby było to ładnie widać i Wam zaraz pokażę, jaki tutaj uzyskałam efekt. Tak raz przy razie. Tą czwóreczką tutaj formuję. Czyli blisko siebie. W ogóle uważam, że ta czwórka i trójka to są takie niedocenione końcówki, bo właśnie najczęściej korzysta się z tych większych, a rzadziej właśnie z trójki czy z czwórki, a można też fajne tutaj efekty uzyskać, takiego troszkę delikatniejszego tego formowania. I one są takie do detali pewnie, takie tak, do wykończenia, do dopierania. Tak, tak. I zaraz Wam tutaj wezmę to na ten biały papier i pokażę Wam, jaki fajny efekt uzyskałam. Mam nadzieję, że ładnie to wygląda, nie? I ten materiał właśnie zielony
jest o tyle fajny na listki, że on jest taki grubszy, dzięki czemu nie musimy żadnych drucików tutaj wklejać ani nic, bo on nam się ładnie formuje. I teraz jeszcze te zielone, już nazwę to szypułki, będą mi też potrzebne mniejsze, będą mi potrzebne większe. I też sobie tą czwóreczką tutaj uformuję. Odwróciłam je tą ładniejszą stroną do spodu i po prostu przeciągam tylko przez środek. I w zasadzie samo mi się to podnosi tak ładnie do góry, widzicie? Takie robaczki robisz z nich. Tak, dokładnie, takie robaczki. Najpierw te mniejsze, bo te mniejsze to tylko po środku tutaj formuję, a te większe można właśnie najpierw z jednej strony uformować i później przejechać z drugiej strony. Tutaj tak naprawdę nie musicie jakiejś wielkiej wagi przyciągać do tego, jak to będzie formowane, bo wręcz nawet fajnie, jak te zielone takie szypułki są takie nierówne. W róży one przecież też nie są takie idealne, tylko są takie czasem powyginane w różne strony, więc można nawet już takiego robaczka odwrócić i jeszcze tutaj gdzieś tam brzegi troszeczkę wywinąć w drugą stronę i to też będzie ładnie wyglądało. To jest w ogóle takie wykończenie tych róż, nie? Taka szypułka. Berta pisze, że te listki przypominają jej zwiędłego Beniamina. Jej zwiędłego Beniamina. Współczuję bardzo. A propos kwiatów, muszę podlać mój skrzydłokwiat. Już jednego ukatrupiłam, może drugiego nie. Ewa, wiesz co, ja walczę od dłuższego czasu, bo dostałam takiego wielkiego skrzydła. Powiedziałam do mojego Kuby, żeby mi kupił jakiegoś kwiatka, jak jechał do jakiegoś Leroy Merlin czy gdzieś tam i miałam na myśli, wiecie, coś takiego, to niczusi 10 centymetrów średnicy, nie? A on mi przyjechał z takim skrzydłokwiatem, w którym tak naprawdę są 2 skrzydłokwiaty i od paru miesięcy z nim strasznie walczyłam, bo co go podlewam, ja czytałam, że on dużo wody lubi, ale co go podlałam, to on następnego dnia był taki już klapnięty i od chyba 3 tygodni testuję takie podlewanie, że podlewam go tak naprawdę raz w tygodniu, ale wstawiam go na godzinę, 2 do miski z wodą, żeby się napił tyle co ten i faktycznie trzyma bardzo fajnie. Więc polecam taką metodę jakby co. U mnie game changer. Ja ze swoim pierwszym skrzydłokwiatem dostałam go od mamy, już był taki, wiecie, ładny, duży, nie? To no przegrałam niestety. Te końcówki zaczęły robić się takie brzydkie, brązowe, aż w końcu, jak się okazało, jak zaczęłam wyciągać korzenie, to się okazało, że korzenie po prostu przegniły, więc nie nadawał się już nie dało się go po prostu uratować, ale jak był Dzień Kobiet, to na wyprzedaży gdzieś chyba, w jakimś supermarkecie, stał taki jeden biedny, ostatni i stwierdziłam, dobra, wezmę go do domu, może go nie uśmiercę. No i powiem wam, że minęło prawie 3 miesiące minęły i on żyje i ładne takie kwiaty białe wypuszcza, więc jest lepiej niż z tym pierwszym, ale właśnie staram się pilnować tego regularnego podlewania, bo przy tamtym, no to przyznam się, że tak trochę czasem mi się zdarzało zapomnieć. Dobra, przechodzę teraz do kulki 12. I odwróciłam sobie te płatki tak, żeby to zakrzywione było w stronę maty i teraz tylko od środka delikatnie tutaj dojeżdżam do brzegów. Nie do samego końca, ale tak delikatnie do brzegu. I to jest końcówka 12. I to jest końcówka 12, tak. Też uważam troszkę niedoceniona ta końcóweczka, a jest naprawdę bardzo fajna. Jeszcze tylko przypomnę, że poza 12 jest jeszcze dostępna kulka 10 i kulka 15 i to, co je łączy, to jest sposób mocowania tych kuleczek, bo one nie są jakby tak w całości, tylko mają dodatkowo taką część z gwintem tutaj i można, nie wyciągając całej tej tutaj części z kolby, po prostu wykręcić sobie tą końcówkę i wkręcić tą z innym rozmiarem. Także też uważam, że to jest duży plus, przy czym od razu mówię,
Są to większe końcówki, one są zrobione z troszeczkę innego materiału i warto lutownicę wtedy rozgrzewać na numer 2, więc ona naprawdę jest bardzo gorąca. Tak? Im większa kulka, no to wiadomo, ta temperatura jest potrzebna troszeczkę większa. Więc to też taka moja tutaj uwaga. O, ja przytrzymuję sobie delikatnie jakby ten czubek palcem i po prostu wjeżdżam od środka do brzegu. Śmieję się z komentarzem Małgorzaty, która pisze, że ja odkryłam, że mojego kaktusa schował mąż do szopki. Nie przetrwał roku bez podlewania. No mi kaktusa też się zdarzyło niestety uśmiercić. Nie mam ręki, słuchajcie. Uwielbiam kwiaty, uwielbiam na nie patrzeć i w ogóle doceniam to, że mogę wychodzić z moim psem na spacery, bo tutaj wokół mnie to jest już takie dosyć starsze osiedle, więc te bloki już tutaj niektóre mają po 30-40 lat i naprawdę tutaj jest tyle ogródków przy właśnie takich przy blokach. Ja podziwiam te panie, że właśnie tak dbają, że wygląda to pięknie, wiecie, raz tulipany, raz jakieś irysy, co jakby kolejny etap rozwoju wiosny, że tak powiem, to te ogródki razem się rozwijają z tymi porami roku, także naprawdę tutaj jest u mnie bardzo dużo zieleni, bardzo, bardzo, bardzo dużo zieleni jest. Także jak ktoś przyjedzie kiedyś do Starowej Woli, to myślę, że będziecie zaskoczeni ilością zieleni, która tutaj jest w mieście, bo nawet główna aleja w zeszłym roku właśnie mieliśmy takie brzydkie trawnik po prostu i była barierka przez taką ulicę dwupasmową główną, która tutaj przechodzi przez całą Starową Wolę i no, wiecie, barierka po to, żeby nie przechodzić, tak, ale barierki zostały zlikwidowane i zostały zrobione takie nasadzenia piękne kwiatów, drzew i naprawdę jest zielono wspaniale, a jesienią po prostu taka jest tutaj feria barw, że no, uwielbiam tą aleję moją, na szczęście blisko tutaj mieszkam, więc mogę wychodzić sobie podziwiać to. Więc cieszę się i doceniam właśnie, że tutaj tak się fajnie rozwija w takim kierunku, że jest dużo zieleni, bo wydaje mi się, że w miastach troszeczkę jednak tej zieleni brakuje. Wiesz, pewnie zależy, gdzie u mnie tutaj w okolicy akurat też jest dużo ogródków i nawet takich właśnie, że przy blokach, nie, że ludzie mają takie, nie że swoje ogródki, tylko kawałek trawnika, na którym sadzą po prostu. I to jest coś, czego ja nigdy wcześniej nie widziałam chyba w żadnej innej Gdańska, żeby właśnie ktoś tak dużo pracy wkładał w kawałek ziemi przed swoim domem, który nie jest jego, nie? No po prostu kawałek takiego trawnika osiedlowego, to co tam pod swoimi oknami ma. Więc to jest fajne. I tu u mnie właśnie jest tak samo, więc no, to jest super. Ja mówię, ja mogę robić kwiaty, mogę podziwiać u innych w ogródku, ale ręki do kwiatów takich żywych to tak nie do końca. Dobra, przechodzimy teraz już do etapu klejenia, czyli tak naprawdę została nam no końcówka. Myślę, że tak jeszcze z 15 minut i powinniśmy mieć tutaj wszystko ładnie posklejenia, a przy okazji chciałam Wam zwrócić uwagę na to, jak długo zajmuje zrobienie kilku takich różyczek, nie? O, wiesz, ja Ci przeszkadzam gadaniem, nie? Ale jakby no też chcę też zwrócić uwagę na to, że kwiaty z tkaniny na pewno robi się szybciej i przyjemniej niż z foamiranu, przynajmniej dla mnie, ale jednak troszeczkę z tym wszystkim schodzi. Dobra, przygotujemy sobie teraz środki do tych kwiatów. Możecie tutaj oczywiście wkleić zwykłe pręciki, natomiast ja chciałam tutaj dać troszeczkę inny środek. On tak naprawdę nie jest jakoś mocno widoczny. No jak tak z góry patrzymy, to widzimy, że tam coś w środku jest, natomiast żeby łatwiej nam było sklejać, no to ja tutaj mam takie kuleczki styropianowe i mam też takie perełki. Ja tam, Aniu, wrzuciłam link do perełek chyba z Tima Holca.
Agata. Tak, i mam do Ciebie pytanie, bo ja tych perełek nie mam, ale czy one mają dziurkę? Czy one są takie bez dziurki, te perełki? Nie, one są bez dziurki. Bez dziurki. Szkoda, że są bez dziurki. No to tutaj się lepiej chyba sprawdzą jednak te styropianowe, bo w styropianowych dziurkę można sobie zrobić, no albo jak macie takie perełki zwykłe, no to też takie zwykłe. I będą nam potrzebne 4 środki, ja tu już jeden mam zrobiony i jeszcze potrzebuję 3. I pokażę Wam, jak to robię właśnie w kuleczkach styropianowych, bo link do kuleczek styropianowych też tam dałam. Trzeba zrobić sobie, po pierwsze, to odmierzam sobie tego cienkiego drucika. Na pewno jest dostępny złoty i srebrny. Już nie pamiętam, który kolor rzuciłam, ale to jakby nie ma większego znaczenia, jaki kolor rzucacie, jaki tam dajecie. No ja akurat mam zielony, gdzieś miałam złoty, gdzieś miałam srebrny, ale nie mogę ich znaleźć. Więc odmierzam sobie tak, no zaraz Wam powiem, ile tu jest centymetrów, bo wiem, że niektórzy to tak lubią dokładnie, jakieś 12 centymetrów mam tutaj. I jak mamy perełkę z dziurką, no to łatwo, bo tylko przewlekamy drucik, łapiemy tutaj w połowie i po prostu skręcamy, nie? Żeby nam i powstaje nam tutaj taki środek, a jak chcemy to zrobić w styropianie, no to trzeba ten styropian sobie przebić czymś, igłą, albo ja tutaj mam też jakiś tam drucik, jakimś szpikulcem można też przebić, ale takim nie za grubym, bo no ten na przykład by się nie nadał, ale chyba też drugi rodzaj szpikulca jest, czy tego szydła w sklepie. Nie wrzuciłam w link, bo nie pomyślałam o tym, że... Są. Ja zaraz znajdę, a Ty jakbyś mogła, Ewa, odpowiedzieć na pytanie, bo bardzo ważne to jest, żebyś odpowiedziała na pytanie, czy obcinasz drucik nożyczkami od Tima? Tak. To jest bardzo ważne. Tak, obcinam drucik nożyczkami od Tima. Tylko pokaż, którymi. Pokaż, którymi. Tymi. Mam 2 pary nożyczek. Jedne nożyczki. To są 7, o ile dobrze kojarzę rozmiar. I te są jak najbardziej przeznaczone do tego, żeby przecinać nimi drucik. One są, słuchajcie, tytanowe, porządne, grube. Ja wykrojnik kiedyś nimi przecięłam. Nie polecam. Ja nie polecam też. Przecięłam, tu mam taki drucik, on ma chyba 0,7 grubość, ale przecinałam taki 1 mm. No to miały problem. Przecięły, ale miały problem. To jest drucik 0,3 mm, także one sobie po prostu radzą bez żadnego problemu. Ale ja mam 2 pary tych nożyczek, bo te jedne, specjalnie zawsze na nich zakładam tą nakładkę, te jedne używam tylko i wyłącznie do papieru. Do niczego innego ich nie wykorzystuję. A te to są takie nożyczki robocze i wykorzystuję je w zasadzie do wszystkiego. Miałam kiedyś tylko tą jedną parę, no ale jak już tak zaczęłam nimi naprawdę wszystko przecinać, to się okazało, że jednak no, troszkę mi się stępiły. Nie wiem, czy się je da naostrzyć, bo mają tutaj te ząbki. Nie interesowałam się tym, ale jakby do tych celów moich, do których ich używam, to mi wystarczy. Jakąś tekturę bez żadnego problemu da radę nimi ciąć. Muszę przeczytać jeszcze komentarz od Matyldy. Że skreperki dzielą się na te, które wykorzystują nożyczki do Tima do cięcia drucików i te, które w życiu tego nie zrobią. Dokładnie. Wiecie, na pewno to jest to, że wiecie, bo ja też mówię ze swojej perspektywy, gdzie nożyczek od Tima mam 3 pary, no bo mam te malutkie do cięcia właśnie, nie wiem, wycinania papieru, wycinania wzorów i tak dalej, a te właśnie średnie, czyli te 7, no to one mi służą właśnie do takich, wiecie, ja też mam rzeczy. Powiem Wam, że ja na przykład się z tymi malutkimi nie polubiłam, bo mam wrażenie, że one jakoś tak ciężko chodzą i źle mi się nimi wycina. Są dla mnie za małe, ja to wiecie, lubię sobie tak chwycić całą ręką, wszystkie palce, żeby tutaj były, jest mi po prostu najwygodniej, jak trzymam je w ten sposób i ja jak wycinam, to mam właśnie tak palce tu włożone. Ja mam wszystkie po prostu palce gdzieś tam w te dziury powkładane, kciuk zawsze w tą jedną i te 4 mi tutaj wchodzą. Mam też te wielkie takie nożyczki, ale one jak mam jakąś dużą kartkę papieru, żeby przeciąć, no to one się sprawdzają też fajnie, nie? A natomiast moje ulubione to są właśnie te 7. No ale dobra, wracając bo tu wejdziemy na temat nożyczek, a Krysi nie ma, to nie rozmawiamy. Nie ma Krysi. Aleksandra, tak, były już wszystkie części hasła, jakby co. Przypominam, że live'y są zapisane, można sobie później
na przyspieszeniu, czy przelecieć tak szybko i a może ci koleżanki podpowiedzą. No, już ci podpowiedziały, jakby co. I teraz tak, przeciągnęłam sobie ten drucik przez tą dziurkę, którą tutaj wcześniej zrobiłam, no i tak samo skręcam go, żeby tutaj mi powstała jedna część, żeby on mi się nie rozczapiżał. I jeszcze jeden środek potrzebuję, więc też kuleczka. Jowita pyta, czy używacie tych sprężynowych nożyczek od Team Halca. Właśnie mi się przypomniało, że mam 4 pary, bo sprężynowe też mam. Kuszą, ale nie wiem, na co dzień używam piątek z ząbkami. Jowita, ja używam sprężynowych, lubię je, ale nie zastąpią mi piątek z ząbkami. Piątki z ząbkami są dla mnie takie najbardziej precyzyjne, właśnie do wycinania drobnych wzorów i tak dalej. A tamte już trochę mniej dla mnie osobiście, aczkolwiek też je bardzo lubię, więc po prostu do różnych rzeczy. Ja sprężynowych nie mam, kuszą mnie, ale nie wiem, może jak kiedyś będę miała okazję, żeby u kogoś się przetestować, to wtedy sprawdzę, czy mi się dobrze nimi wycina, czy nie. Dobra, teraz wjeżdża tutaj klej introligatorski. To jest, można go używać, ale nie trzeba. Mam też klej oczywiście na gorąco. No i dzięki temu, że mam dziurkę, to nie muszę tutaj już żadnych szpikulców ani niczego takiego używać i daję sobie troszeczkę kleju tutaj na dół i podciągam tego płatka do góry i staram się właśnie tą kuleczkę, ze steropianową kuleczką jest o tyle fajnie, że ona jest taka dosyć duża i ładnie można tak sobie otoczyć tymi płatkami tą kulkę. Staram się to tak robić, żeby one mi się na taką zakładkę układały. Niby nie mam lampy włączonej, a jakoś tak się strasznie, mam wrażenie, jasno zrobiło. Takie przepalenia się robią. No właśnie, no ja tu wiecie co, troszeczkę może teraz znowuż za ciemno, nie? Tak. Nie, teraz to przesadziłam. Moment. Nie, teraz też nie będzie dobrze. Coś tam u ciebie tak piszczy? Jakiś Nie. ptaszek czy coś? A tak, bo otworzyłam sobie okno, bo już mam tak gorąco. Nie, spoko, ale tak słyszę takie jakieś popiskiwanie i myślę sobie, w ogóle tutaj jest tyle ptaków, że my zawsze spaliśmy przy otwartym oknie, a tutaj nie da rady spać przy otwartym oknie, to są po prostu jeden koncert i on tak trwa od 23 do 6 rano, nie? No i tak po południu to tam jakiś pojedynczy, nie? Też lubi. Tak to powinno wyglądać. Nie wiem, zasłonię tutaj trochę to w ten sposób. Czyli kuleczka nie? tak naprawdę posłużyła ci jako baza, czyli nie ma w ogóle znaczenia, Dokładnie. jaka to jest kuleczka. Tak. Nie ma tutaj właśnie większego znaczenia. Fajnie, jak można przeciągnąć ten drucik przez nią, bo łatwiej się po prostu to formuje, nie? No i tak samo robię tutaj z tymi płatkami. No i po co ten klej ten klej introligatorski? Jeżeli chcecie, żeby to było takie bardzo zwarte, to warto sobie tutaj na te płatki dać trochę tego kleju. Ja nie chcę, żeby to było takie, wiecie, mocno takie tutaj ściśnięte, tylko chcę, żeby te płatki tak się naturalnie układały, więc ja daję tylko klej na gorąco tutaj na spód i później tak palcami delikatnie zrobię i nie jest to takie bardzo mocno pościskane, nie? I teraz tutaj sobie poukładałam, mam te 2 największe płatki i ten jeden mniejszy, no i biorę ten mniejszy i później te 2 największe kleju tu trochę na dół i podciągam po prostu palcami tak do góry. Nic tutaj nie robię, jakoś specjalnie nie układam tych płatków, tylko po prostu ciągnę to do góry. Wiecie co, denerwuje mnie ten obraz. Ja tu spróbuję jeszcze jednej rzeczy i zobaczymy, czy będzie lepiej. O, teraz jest ciekawie, to znaczy tak ciemniej, ale wyraźnie. Ciemniej, ale wyraźniej, nie? No właśnie, włączyłam lampę i tak chyba jednak będzie lepiej. Tak to wygląda. I szybciej ostrzy i nie ma przepaleń. Właśnie, no. Więc tutaj jednak z tą lampą. To są właśnie takie uroki prowadzenia live'a w tym takim okresie wiosenno-letnim, jak już ten dzień się wydłuża,
bo z jednej strony chce się wykorzystać światło to naturalne, bo jednak te kolory są zawsze fajniejsze, ale jednak jak już taki półmrok delikatny się robi, to tutaj lampa jest obowiązkowa. No i ostatnia warstwa, więc tutaj mam 5 warstw. Aleksandra napisała, Ewa ma przy sobie nagrzewnicę do kwiatów, pistolet, pewnie lampy i dziewczyna nam płonie. Tak, a naprawdę po prostu tutaj klimatyzacja by mi się tu przydała, bo o, i mamy już jedną piękną gotową. Teraz zajmę się tą taką, nie tymi pączkami, tylko tą taką mniejszą i na końcu będę wklejała jeszcze te zielone. I tutaj też wykorzystuję ten najmniejszy płatek, czyli tak jak go nazwałam, jedyneczka. Podciągam do góry. Tu mam mniejszą już kulkę, więc już tak będzie mi trochę gorzej to uformować, ale też się da. I teraz dwójeczka i 2 razy trójka będzie. I tak jak mówiłam wcześniej, dla mnie tutaj kluczowe wykrojniki to są właśnie te 3 takie wykrojniki, ten zestaw z 3 wykrojnikami, bo on nam daje taki efekt ładny na tych kwiatach, takich pofalowanych tych płatków. A ten środek to można zrobić, byle 5 płatków było. Podciągam palcami. Tak, tyle pracy, ale efekt obłędny. No właśnie, no ja tak się wydaje, co to tam zrobić. Inaczej też robi się serią, dlatego ja na początku mówiłam, że ja lubię dla zielonych kotów kwiaty robić, bo jak ja robię taką serię, na przykład 10 zestawów jednego, no to wtedy mi to idzie dużo szybciej, niż jak robię 10 różnych zestawów. O, i tu mamy takiego. Tutaj bardziej się otworzył, bo jest już mniejsza ta perełka, więc nawet ją widać tutaj troszeczkę. Dlatego w ten środek warto coś tam ładnego włożyć, chociaż jak nie macie co włożyć, nie macie żadnych perełek, kulek styropianowych, no to drucik chociaż i można sobie zawinąć na przykład. Folię można, nie? Aluminiową. Można, tak, można folię, ale tu jeszcze jedną rzecz chciałam. Sreberko od cukierka. Dokładnie, ale można wziąć drucik i ten drucik na pensecie zawinąć, zrobić taką kuleczkę, sprężynkę i można też takie coś, żeby to po prostu jakaś podstawa była, nie? I później dopiero można wkleić na to. Ważne, żeby nam ten drucik po prostu nie przeszedł na drugą stronę, ale z drucika można wywinąć takie coś. I to też się sprawdzi tutaj do środka. No i zostały mi jeszcze 4 płatki, więc teraz już będę robiła te środki takie pojedyncze. Do tego mniejszego wezmę tą mniejszą kulkę, a do większego większą. Tam jest taki zestaw właśnie tych kuleczek styropianowych i czasem tak się zdarza, że one nie są wszystkie idealnie równe, tylko są jedne większe, drugie mniejsze, więc też warto na to zwrócić uwagę i sobie je tam jakoś, powiedzmy, posegregować, nie? Czy wybierając, patrzeć na to, czy bierzemy kulkę do większego płatka, czy do mniejszego. I układamy. Adrianna jeszcze podpowiada, że jak robiła róże, co prawda z foamiranu, to używała do środka patyczka kosmetycznego, ale takiego dla dzieci, bo on ma dużą końcówkę. Też można, przy czym przy kwiatach z materiału trzeba byłoby tak dokładnie obkleić tą końcówkę, bo jak one nam się tutaj otworzą, tak jak na przykład tu, to będzie widać. Aha, no i tak. wystawałby nam patyczek, nie? No to nie wyglądałoby to zbyt ładnie. No, taki włochaty. Taki włochaty, nie? Jak jest perełka, no to wygląda to ładnie, czy kuleczka styropianowa, no to okej, nie? Ale jakby patyczek, to już tak może niekoniecznie. No i teraz tutaj jedna warstwa tego i też podciągamy do góry i układamy tak, żeby to po prostu ładnie wyglądało. Też można tak na zakładkę poukładać. Dorota idzie moim tropem i pisze, że kupujcie cukierki Michałki i zbierajcie sreberka do róż. Kurde, teraz mi się coś słodkiego chce.
Ja mam ostatnio fazę na pryncypałki. Pryncypałki. Mniam. Pewnie się strasznie zbłaźnię, jak powiem, że nie wiem, czym są pryncypałki, nie? Bo Bo ja, są wiecie, jestem takie, nie na wiesz, bieżąco bardzo. jak Bardzo. princesa, tylko Mhm. takie wąskie wafelki Okej. w paczkach takich, bo nie wiem, 15 czy 20 deko pakowane. O, zobaczcie, i mamy pączek i teraz trzeba to ładnie tutaj wykończyć, czyli dodajemy te zielone szypułki, czy tam, jak to było, Działki kielicha. Teraz dzięki Adzie ja już będę pamiętała, bo Ada napisała coś wcześniej, że działki kielicha to brzmi jakby jakiś dealer na osiedlu miał ksywę kielich. O właśnie. I teraz wiesz, Zobaczcie. kielich, który sprzedaje te działki, więc już działki kielicha mi pasują. Pięknie. Tak. Jak O, żywe. Tak, jak żywe, nie? Tak widzicie, powyginałam tutaj w drugą stronę i to tak nawet lepiej wygląda, bo w tych pierwszych tak nie zrobiłam, a tutaj, o tak, jak mam tak uformowane śmiesznie, no to wygląda to, oj, nie ten, nie, o ten, dobra, pogubiłam się. Kiedyś czekolada była z takim sreberkiem, teraz chyba wszystko w plastiku jest. I do tych mniejszych biorę te mniejsze, chociaż taka duża też mogłaby być. To już wiecie, sprawdźcie sobie, dopasujcie, co wam tam będzie lepiej wyglądało. No tak, działki kielicha, wąchanie kleju. No, takie właśnie te szypułki. Jest wykrojnik na takiej płytce i tam są chyba po 3 i to jest z Craft & You i drugie szypułki są w wykrojniku też z Craft & You. Z piwoniami. Tak, właśnie, z piwoniami, tak. Tak, też chyba już. Już je linkowałam na początku, ale jeszcze raz wam zalinkuję, żebyście działki kielicha mogli robić, dokładnie. Spokojnie robić. Wiecie, ostatecznie to można byłoby jakiś tam, nie wiem, wykrojnik, słonecznik wykorzystać, ale słonecznik to ma więcej takich, a jednak w róży, z tego co kojarzę, to jest chyba tylko na 5 tak dzielone, a te wykrojniki właśnie są takie dedykowane już do tego. Gdzieś tu je miałam, ale już tutaj tyle narobiło tego wszystkiego, mi tutaj leży, że ciężko mi coś znaleźć, ale poczyniłam pewne zmiany w mojej pracowni. Nawet się chwaliłam ostatnio porządkiem, który trwał 1 dzień, póki nie zasiadam na nowo przy biurku. Więc chyba kilku rzeczy się stąd pozbędę, to mi będzie później łatwiej po prostu szukać. Dobra, patrzę, to są te, które robiłam teraz z wami i zobaczcie. I mamy kolejny piękny komplecik różyczek. Cudowne. Takie fajne, puchate wyszły. Tak, aczkolwiek już nie odtworzę dokładnie, ale był taki komentarz Matyldy wcześniej i takie miałam podobne odczucie. Matylda pisała, że po poprzednich live'ach z kwiatkami stwierdziła, że to w sumie wygląda na takie proste, że nawet by może potrafiła, a po tym dzisiejszym to jakiś nowy level i też mam takie, że no dobrze, że robiłaś wcześniej tamte takie, jednak trochę były łatwiejsze, nie? Ja robiłam takie maluszki, zaraz wam je pokażę zresztą, bo nawet mam tą kartkę tutaj, o tych mówicie pewnie, nie? I no, te to jest po prostu, je się super robi. Do nich kuleczka właśnie 4, 5 i one są rewelacyjne, nie? To są te takie z tych moich płatków pakowanych po 30 sztuk. I tam są takie maluchy i z nich się właśnie dobrze takie małe kwiatuszki. No ale fajnie, że dzisiaj tak temat trochę bardziej skomplikowany. Tak też trzeba. No to mamy, słuchajcie, mamy listki piękne, o tutaj i ułożę to ładnie. Te druty tak wystają, ale co tam.
Mamy listki, mamy różyczki. O, wyostrzyło, trzymam i O. ruszam. Bo teraz widać idealnie ich urok. Nie? No. Także tak dzisiaj się to prezentuje. Pięknie. Tak. Ada, no jak masz końcówkę do róż, to po prostu musisz wypróbować. No nie ma tutaj innej opcji. No. Moje kwiatki, które farbowałam razem z Wami, już wyschły, także będę mogła później jeszcze tych różyczek trochę dorobić. Jeszcze raz Wam pokażę. To jest ink, a to jest oxide. Także tutaj różnica. Akurat możecie też zobaczyć, że jest bardzo duża różnica w kolorze. Co dla mnie było zdziwieniem, bo myślałam, że jak kupię inka, no to też będzie taka właśnie fajny, chłodny róż, a się okazało, że jednak nie. Wiesz, no ja myślę, że one są dobierane tak, żeby były podobne, ale no wiadomo, że te Ale nie różnice takie gdzieś same. tam są, nie? To nie jest tak, że one są takie same. No to pięknie, słuchajcie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to tutaj proszę wrzucać, a ja bym chciała jeszcze rozdać oczywiście obiecane 2 kodziki. Przypominam, że kod rabatowy się pojawił na ekranie 3 razy, 9 znaków w sumie, bo nie wyświetliłam w końcu tego komunikatu chyba i działa do końca tygodnia, do niedzieli włącznie i daje 8% zniżki na wszystkie wykrojniki i foldery do embossingu, na całą kategorię wykrojniki i foldery. I co ważne, ten rabat się łączy z rabatem z programu lojalnościowego, więc jeżeli macie u nas, już robiliście zakupy jako zarejestrowany użytkownik, macie jakiś swój rabat 3, 4, 5, 10%, to te 8 się do tego dodaje, więc można sobie tam całkiem sporą tą zniżkę zebrać. No dobrze, słuchajcie, mam moją krótką listę osób, którym bym chciała dać te kodziki, więc zasada jest taka sama jak zawsze, ja wyczytam 2 osoby i chciałabym, żeby te osoby się odezwały na czacie, napisały jestem, cieszę się, coś tam, tak żebyśmy wiedzieli, że nadal są z nami. Nastawiam 3 minutki i wyczytuję. I pani Jowita Puzio, to jest pierwsza osoba, i pani Adrianna Kaszyńska, to jest druga osoba. I czekam na wasze komentarze. Wanda pisze, jeszcze nie mam tej końcówki. To pora może wypróbować. Jak widzicie, końcówka do róż, nie tylko do róż się sprawdza się też do listków. Adrianna jest i się chyba się cieszy, odnoszę wrażenie. Też tak mi się wydaje. To jeszcze na Jowita czekamy. Mam nadzieję, że nie uciekła przed czasem. O, jest też. Super dziewczyny, słuchajcie, nawet minuta nie minęła. Wspaniale, jesteście zorganizowane, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Ja poproszę oczywiście o kontakt mailowy w ciągu 7 dni na adres sklep@zielonekoty.pl. Przypominam, że te kody są ważne, te boniki, które są jako nagroda przez 3 miesiące, także można spokojnie wykorzystać później. I jakbyście chciały wykorzystać szybciej niż później, to przypominam, że w jednym zamówieniu nie da się 2 kodów rabatowych wykorzystać, więc jeżeli chcecie skorzystać z tego z live'a, to trzeba to podzielić na 2 zamówienia, na przykład jedno jako łączone i tak dalej. Natomiast bardzo ważna uwaga, ja powiedziałam, że pracujemy w piątek, ale ja osobiście nie, więc super by było, jakbyście się skontaktowały jutro, a jak nie, to w poniedziałek, bo ja przez weekend będę prawdopodobnie bez zasięgu internetu, więc może się zdarzyć tak, że dopiero w poniedziałek Wam odpowiem, także się nie denerwujcie, a jak Wam zależy na czasie, to poproszę szybciej niż później. Adrianna napisała, kontakt będzie w ciągu 7 minut. Adrianna, pozwól, że rano odpowiem, dobra? Bo już wiecie, jak się od 8 do 21 siedzi przed komputerem, to by się chciało od niego odejść szybciej raczej niż później. Ewa, bardzo, bardzo pięknie dziękujemy. Przecudne są te kwiaty, jestem zauroczona totalnie. Bardzo, No i bardzo super, że wykrojniki
I to łatwo dostępne, nie trzeba kombinować. Tkaninę tak. usztywnianą u nas kupicie, albo można sobie usztywniać samemu, ale wiem, że ta, która jest u nas od Ewy, to jest super fajna tkanina. Tak słyszałam, bo nie używałam jeszcze. Cieszę się dużym powodzeniem, patrząc na to, ile jej produkuje, to faktycznie lubicie tą tkaninę i jesteście z niej zadowoleni, bo takie informacje zwrotne dostaję, że dobrze to Wam się z nią wygląda. pracuje. A szczególnie z białą, bo biała tkanina uważam, że jest taka najwdzięczniejsza do pracy i czasem nawet lepiej kupić białą, pofarbować ją na jakiś inny kolor, niż brać jakąś taką już gotową, barwioną, bo czasem się zdarza, że troszeczkę gorzej się formuje takiego gotowca już pofarbowanego. Tak, to prawda. Też tak sobie myślałam, że to daje bardzo dużo możliwości, nie? Dokładnie. No to kochani, dziękujemy bardzo. Oczywiście za tydzień również się spotykamy na live'ie. Nie wiem jeszcze co będzie, ale wiem, że będzie Marta Lulek, więc jak tylko będę wiedziała co, to oczywiście zapowiemy, ale już możecie sobie czas zarezerwować. Dziękujemy Wam serdecznie, życzymy miłego weekendu i przypominam, w piątek wysyłki do paczkomatów wychodzą z wysyłką na sobotę. Ważna rzecz, na przykład jeżeli wyjeżdżacie na długi weekend i wiecie, że Was nie będzie, to pamiętajcie o tym, bo możemy tak za rzadko o tym mówimy, że można napisać w zamówieniu, w komentarzu na przykład proszę nie wysyłajcie przed jakimś tam terminem. Bardzo często tak jest, że ktoś tak nam pisze, nie? Że zamawia teraz, ale jestem teraz na wyjeździe, proszę wyślijcie to za tydzień w czwartek. I my się zgadzamy na tę prośbę, słuchajcie, i wtedy wszystko jest wspaniale, bo najgorsza rzecz, jaka się zdarza, to jest taka, jak te paczki idą i potem ktoś ich nie odbierze i one do nas wracają. Bo pamiętajcie, że ta wysyłka nie jest za darmo nigdy, nawet jak my Wam dajemy darmową wysyłkę, to przecież my za nią płacimy i za te zwroty też trzeba zapłacić, niestety. Więc bardzo, bardzo Was na to uczulam. Jeżeli wyjeżdżacie, możecie złożyć zamówienie, napisać w komentarzu proszę wyślijcie w poniedziałek i my tak zrobimy. A w Impoście pamiętajcie, że w aplikacji można sobie zawsze przedłużyć jeszcze odbiór paczki. Ja wiem, że to jest dodatkowo płatne, ale można. Ale jest taka opcja, nie? Żeby chyba 24 godziny czy 48, już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że można, nie? Tak, a można zawsze, słuchajcie, wysłać mamę, brata, sąsiada. Naprawdę da się, jakby co. No dobra. Dziękujemy, miłego weekendu, do zobaczenia. Pa. Pokazuję jeszcze raz na koniec i miłego wieczorku Wam życzę. Pa. No, dzięki, pa.